Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Ty, Mufa! Mufa! Co tam? No jakieś Lambo podjechało. No to Kalosz. Może Kalosz przyjechał swoim Lambo? Dobry. Nie, to nie Kalosz. Kochani, witamy w 18 odcinku Amiga bez ściemy. Dzisiaj w nieco poszerzonym gronie, bo z nami sławny celebryta, gwiazda, muzyk, twórca amigowych gier. Artur Opala, witamy Cię serdecznie. Tak, to ja, cześć. Cześć, cześć. No i tradycyjnie... No i standardowo my. Tak jest, czyli Rafał Chyła, znany jako Mufa oraz... Remigiusz Remix Kolasa. Jedziemy! Witaj drogi gościu. Standardowo muszę zacząć od najbardziej rutynowej rzeczy, czyli przedstaw się i powiedz, czym dzisiaj obecnie się zajmujesz. Nazywam się Artur Opala, znany kiedyś, dawno temu, jeszcze za czasów scenowych pod nickiem Kalosz. Nie pytajcie mnie o genezę, nie mam pojęcia skąd to się wzięło, ale tak wyszło. Pytanie odpadnie jedno. No tak. To nie skreśliłem. Ja w ten sposób mogę Ci rozłożyć absolutnie cały wywiad. Po prostu siedźcie cicho, ja będę gadał. Popełniłem muzykę do Cytadeli. Ciągnie się to za mną 20 parę lat. Co zrobisz? Takie życie. I jakby na nowo się odkopuje, nie? No bo to tak ciągle wracamy do tej Cytadeli. Wiesz co, to jest śmieszna sprawa, bo przez naście, jakby nie 10 lat, nie, grube naście lat nigdy do tego tematu jakby nie wracał. I tak naprawdę to wszystko ruszyło ponownie, jak było 25-lecie Amigi i nagle się ludziom przypomniało, że taka produkcja kiedyś powstała i to w Polsce i w ogóle można z tymi gośćmi pogadać, no to choć ich zaprosimy, niech przyjadą tu, niech przyjadą tam, no i oto my, nie? I oto ja. No ja rozumiem, że to tak na tej fali generalnie retro, bo taka moda na retro się zrobiła parę lat temu. I wiesz, ja Ci powiem szczerze, no ja Cytadelę przeszedłem, nie na hard, bo to jest raczej nie do zrobienia. Easy już was hard. Z Twoich wywiadów... Tak. No tak, no to na hardcore może w ten sposób. Więc nie jestem szaleńcem, jak w jednym wywiadzie, który udzielałeś, bo na tym wyższym poziomie nie udało mi się, ale generalnie no grę bardzo ciepło wspominam. I wiesz, no w tamtych latach, powiedzmy tych 90., gdzie ona to mi się nawet nie śniło, żeby z Wami pogadać, nie? To było nieosiągalne. A że minęło tyle lat i jest teraz ten internet i rzeczywiście, no gadam z twórcą Cytadeli, bardzo mi miło. Drugie standardowe pytanie. Musi być, chociaż ja już nie chciałem go zadawać, bo pewnie miałeś albo Atari, albo C64, a może ZX Spectrum, ale standardowe pytanie musi być, jak zaczęła się Twoja przygoda z komputerami? Jaką miałeś pierwszą maszynę? Moją pierwszą maszyną był Spectrum, ZX Spectrum Plus. Dostałem go od mojej cioci. Natomiast wcześniej podejrzewam, że to było efektem tego, że ja rozkręciłem taką psychologiczną wojnę u mnie w domu. Czyli na przykład 2 lata wcześniej zacząłem kupować już bajtki, jakieś komputery, zażygane wszystkie półki tymi gazetami. W końcu rodzice zauważyli, że chyba on tak na poważnie z tym, no i gdzieś tam się możliwość stworzyła, dostałem Spektruma i tak na tym Spektrumie no, przewalczyłem, może nawet ze 2 lata gdzieś. Ale Plus chyba nie miał już bzyczka, czy on jeszcze miał bzyczek, czy on już miał ten układ AY?
Nie. Do AY trzeba było dokupić cartridge. Znaczy, jak chciałeś mieć AY, musiałeś dokupić cartridge. On normalnie miał jeszcze bzyczka. Jeżeli to jest pytanie wyprzedzające moją przygodę z muzyką komputerową, to jeszcze długo nie? No właśnie, bo można było się zniechęcić do muzyki po tym bzyczku, nie? Powiem Ci, że jak się pojawił ten AY i ten bzyczek już miał 3 kanały i coś tam pierdziało troszkę bardziej sympatyczne. To już brzmiało. Można się było oszukać, nie? Można było ten mózg oszukać, że to jest muzyka. No ale potem wyszła Amiga, nie? No tak. No tak, i tam już chcieliśmy gonić depeszów na Amidze. Wiesz, cała masa projektów fajnych powstała muzycznych tak naprawdę na Amidze. No przecież Kaliber 44 to na Amigach rozpoczynali, kupa zachodnich w ogóle kapel. To był sprzęt, który... A to tego nawet nie wiedziałem, że Kaliber na Amidze. Tak. Piątek, ekran, laptop, Amiga, odbita w szybach to Shiba. Słucham słów, które wypadają z ust, głową kiwam, idą pliki w giga. Spalam więcej paliwa, robię klik i nagrywam MC. Nie ta liga PC, nie Amiga zjecie, nie kanibal, choć to... Ale też jakaś też chyba rockowa kapela, ale nie chcę teraz strzelać, ale na pewno Kaliber 44 nie był jedyny w Polsce, nie? Nie. Wiadomo, większość ludzi używała jednak Atari, konkurencji, ale Amigi też trochę zespołów używało. Wiesz co, ja kompletnie nie potrafię nic powiedzieć na temat Atari. To jest śmieszna sprawa, ja nigdy nie miałem Atari i zawsze miałem jakąś taką awersję do Atari. Nie wiem czemu. Ja zanim dostałem Amigę, ja wiedziałem, że jestem amigowcem. I nie po drodze mi było z Atari. Także jak słyszałem w wywiadzie, który zresztą z chłopakami tam przeprowadziliście, świetny temat, kilka rzeczy mi się tam przywróciło. Więc jak słyszałem właśnie, jak Kane z taką nostalgią i takim dobrym vibe'em opowiada o Atari, to ja ściągnąłem brwi i mówię, okej, dobra. Znaczy, nie będziemy ciągnąć tego wątku, bo jeden z najbliższych odcinków to będzie ze specem od Atari, tam sobie porozmawiamy o tych wojenkach i konkurencjach. Więc cóż, ja myślę, że trzecie pytanie. Ale teraz moja kolej, oczywiście. Przyjacielu. I ja mam dwuczłonowe takie pytanie. Troszeczkę jeszcze wrócę do tego Spektruma i dodam coś nowego, czyli na Spektrumie tylko gierki, czy coś poważniejszego było na tym Spektrumie, czy tylko gierki? Jeżeli podstawy Basica nazwiemy czymś poważniejszym, a pamiętajmy, że ja wtedy byłem w szkole podstawowej chyba w 7. klasie, to powiedzmy, że tak. Ja pamiętam, że kiedyś napisałem program w Basicu na fizykę, który tam miał coś przeliczać. Poszedłem do szkoły, zaprezentowałem go pani, a ona mnie opierdzieliła, że to jest fizyka, a nie, że jakaś informatyka i żebym siadał na ławce. O, to straszne. To widzisz, a to ostatnio mówiliśmy o nauczycielach, którzy są tak mega pozytywni, to chyba u Szymona Ulatowskiego było. I drugi człon tego pytania, czy jakieś doświadczenie przed Amigami stricte muzyczne, czyli czy jakąś szkołę muzyczną ukończyłeś, czy nie? Jak to wyglądało? Moim jedynym doświadczeniem muzycznym było to, że w szkole podstawowej na lekcjach muzyki mieliśmy klasę podzieloną na 2 grupy. Jedna grała na flecie, a druga na dzwonkach chromatycznych, cymbałkach. Ja byłem w grupie cymbałów i rąbałem na cymbałkach. Do dzisiaj znam Byłeś w grupie cymbałów. Melodię i to wszystko. Jestem absolutnym samoukiem. Nigdy nie korzystałem z jakichś kursów czy czegokolwiek. Znowu spaliłeś jedno z pytań. No, ale okej. Będzie wam W takim razie, jak to się w ogóle stało, że zostałeś muzykiem na scenie? Czy to był, nie wiem, czysty przypadek? Czy powiedzmy ktoś, nie wiem, z grupy Suspect powiedział, mamy już kodera, mamy już grafika, ale brakuje nam muzyka, więc będziesz nim ty? Czy to jednak był twój świadomy wybór, jakiś miałeś ciągoty w tym temacie? Na pewno nie był to świadomy. Znaczy, świadomy w takim sensie, że obudziłem się któregoś dnia i powiedziałem, dobra, będę muzykiem. Natomiast to jeszcze nie miało nic wspólnego z Suspectem, dlatego że jeszcze nie znałem w ogóle czegoś takiego jak... Znaczy, wiedziałem, że coś takiego jak scena istnieje, ale nie do końca potrafiłem sobie to ułożyć w tym moim wczesno-nastoletnim mózgu.
I w momencie, gdy dostałem Amigę i minął ten okres grania okupiony gorszymi wynikami w nauce, zabieraniem, wiecie, zasilaczy i tak to kiedyś Kabla do zasilacza? Nie, do zasilacza to tak, no Amiga, tak. czyli zasilacza zabieranie. Zabierali zasilacze, to jak w końcu, jak już w końcu wyprowadziłem tą moją szkołę na jakąś taką, na jakiś taki poziom akceptowalny przez moich rodziców, no i dostałem ten zasilacz, no to ja szybko się zorientowałem, że albo za chwilę powtórzymy ten manewr, który był robiony, albo się czymś zajmę. I u kolegi zobaczyłem Soundtrackera, pomyślałem, że to całkiem spoko się nadaje, no i postanowiłem zostać muzykiem. Wziąłem te pierwsze tam 3 chyba dyskietki z samplami, zapakowałem to do swojej Amigi i jakoś... I kręciłeś. No poszło. I kręciłeś. Ale jeszcze dodam od siebie taką jedną anegdotę a propos tego znikającego zasilacza, bo w sumie nigdy się tym nie pochwaliłem. Moi rodzice też mi zabierali zasilacz. No łatwiej było niż komputer. Ale poczekaj. Ale w pewnym momencie ja wpadłem na pomysł obejścia tego systemu. Kupiłeś drugi Pożyczałem zasilacz. od sąsiadów. Nie, pożyczałem od sąsiadów. Jak byś zareagował, gdyby w środku nocy zapukał do ciebie jakiś twój przyjaciel i mówi: słuchaj, zabrakło mi zasilacza do Amigi, mam gości, daj mi zasilacz. Już sobie wyobrażam, jaka byłaby reakcja wielu z nas. I rodzice to wyczaili i potem już znikał monitor. No i to już było nie do przeskoczenia. Nie, wiesz co, ja byłem karnym gówniarzem. Ja nie byłem grzeczny, absolutnie. To wszyscy, którzy mnie znają z tamtego okresu, to raczej nie powiedzą, że byłem jakimś grzecznym chłopcem, ale byłem karny. To znaczy, jeżeli były jakieś zasady ustalone, czy przez rodziców, czy przez grupę, czy przez, wiesz, środowisko, to ja się tego trzymałem i generalnie tak mam do dzisiaj. Więc skoro mi zarąbali ten zasilacz, no to musiałem cholera pociągnąć te lekcje do góry i tak. No i w sumie dobrze ci wyszło, nie? Okej. Okej. No tutaj spaliłeś mi to pytanie, no ale mimo wszystko je zadam. Znowu! Weź Bo skoro byłeś już samoukiem, ale pytanie było bardziej rozbudowane. Czy po prostu, nie wiem, miałeś jakiegoś nauczyciela, kumpla, który gdzieś ci przekazywał tą wiedzę, no bo te trackery dla mnie jako laika nie są takie łatwe. Czy po prostu jakieś, nie wiem, kursy z magazynu Amiga, czy jakieś książki, czy po prostu, nie wiem, siedziałeś i metodą prób i błędów sam wszystko rozkminiłeś tego ProTrackera? Kompletnie nic. Kompletnie nic i kompletnie nikt. Ja i Soundtracker. I to trwało naprawdę dosyć długo, zanim ja tam się zorientowałem w niuansach tego tak naprawdę najprostszego trackera wtedy. Później jakimś cudem trafiłem znaczy nie jakimś cudem. Mój kolega, znał kolegę, który założył Suspect. I to było tak, że mieszkaliśmy w zasadzie niedaleko siebie. On kiedyś przyszedł do mnie. Ja puściłem mu jeden z 2 pierwszych utworków, modułów, które zrobiłem, nie mając jeszcze zielonego pojęcia. On też widać, że nie miał specjalnie jakiegoś pojęcia, więc mnie przyjął do Suspectu. Tam w Suspeccie dopiero poznałem jednego, zresztą do dzisiaj to jest jeden z moich najbliższych przyjaciół, Adam Wardin, ksywa Davey, który no, był muzykiem po szkole muzycznej i zrozumiałem, jaka przepaść nas dzieli, jeżeli chodzi w ogóle o sam poziom, o pomysły, o wykorzystanie sprzętu i tej wiedzy. No i zacząłem się jakoś, wiesz, na jego modułkach uczyć, troszeczkę się, wiesz, ponieważ często się spotykaliśmy, to podpatrywałem, jak on tam niektóre rzeczy robi, no i tak jakoś poszło. Przy czym od razu ja mówię, ja do dzisiaj nie będę ściemniał, że ja mam jakiś warsztat, wiedzę czy cokolwiek. Ja jestem takim cholera, myślę, że bardziej rzemieślnikiem, który się nauczył, jak to robić, niż twórcą. Rozumiesz? No to coś jak u mnie z DJ-ką. To tak u mnie podobnie było, nie? Że kupę lat bębniłem sobie po swojemu i po wielu, wielu latach spotkałem takiego gościa, który no,
jak mi pokazał, jak to się robi, to stwierdziłem, że kurczę, brakowało tej wiedzy, nie? Tak, ale wiesz co, ale... to też jest niebezpieczne, bo trzepiesz, uczysz się czegoś, idąc swoimi w ogóle drogami, swoimi schematami. Potem poznajesz kogoś, kto wie, co robi i nagle się okazuje, że to, co tobie się wydawało, to w ogóle tak. to nie jest to, nie? I że jest do kosza, no. Tak, do kosza. Musisz jakieś tam swoje nawyki wywalić, musisz tak, no, dokładnie. Kaszana. Dokładnie, no. dokładnie. Okej, to teraz z mojej strony pytanie. Chociaż, Mufa, ja muszę zadać to pytanie, troszeczkę zmienię jakby... Jego sens? Ciągłość tych pytań, bo to jest... Nie. Chodzi o to, że zacznę od innego pytania, nie lecę po kolei, bo to mi jakby ciągle siedzi w głowie i ciekawi strasznie, bo wróćmy jednak do Cytadeli, bo jednak ją popełniłeś i brałeś tam czynny udział. Powiedz mi, dlaczego outro Cytadeli tak nagle się urywa? Czy to był błąd, czy jakiś zamysł? Bo to outro się kończy w taki dziwny sposób, że nagle jest ścina, nie? I pamiętam, że jak przeszedłem na Amidze pierwszy raz, to myślałem, że coś jakby, nie wiem, jakiś błąd czy coś. I potem po wielu tam jakby latach wróciłem do tego i znowu wyłapałem ten błąd. Jak później na YouTubie sobie odpalałem i rzeczywiście jest takie nagłe ścięcie tego outra, jeżeli chodzi o muzykę. I czy to było zamierzone, czy to był babol, czy coś nie wyszło? Powiem ci, że kompletnie nie wiem, o czym mówisz, ponieważ ja outro ostatni raz widziałem, jak robiliśmy Cytadelę. Nie, przepraszam. Kiedyś mi Bardowski pokazał outro, ale nie zwróciłem uwagi. Byłem tak zafascynowany tą grafiką, że nie zwróciłem w ogóle na to uwagi. I powiem ci, że pewnie w wolnej chwili sobie odpalę i zobaczę, o czym w ogóle rozmawiamy, bo nie wiem dlaczego. Więc żeby tak uporządkować, no bo już dobra, nauczyłeś się tej muzyki i tak dalej, no i jakiego oprogramowania używałeś? Nie, od razu jedna rzecz. Nie nauczyłem się do dzisiaj. Okej, ale obsługi się nauczyłeś? I czy to był wyłącznie standardowy ProTracker do tworzenia modułów i Audiomaster 4 do samplowania? A może na dalszym etapie twórczości korzystałeś też z nowszego softu, jak choćby, nie wiem, nasz rodzimy DigiBooster? Nie. A pytanie jest o co? W zasadzie? No właśnie o to, jaki soft używałeś. Właśnie tylko ProTrackera i Audiomastera, tak jak wszyscy prawie w tamtym czasie, czy też używałeś innych narzędzi? To był ProTracker. To był ProTracker. Do pracy nad samplami używałem, zapomniałem nazwy. Wyskoczyło mi teraz z bani, ale a jak nie Audiomaster, jak się mógł nazywać ten inny, kurde? Bo był drugi chyba jeszcze jakiś taki. Pewnie był, albo trzeci i czwarty, ale Audiomaster to był wtedy tak jak, nie wiem, Deluxe Paint wśród oprogramowania graficznego. Były inne, ale... Inaczej. Może dojdziemy w inny sposób. Jakiego samplera używałeś? Jakiegoś za 60 zł. Dobra, to już jesteśmy w domu prawie. Poczekaj. My tutaj rozmawiamy to ja ci powiem, czego używałeś. Wiesz co, bo my tutaj sobie gadamy o jednej rzeczy, ale ciągle zapominamy o pewnym takim elemencie, którego absolutnie nie możemy pomijać. Otóż ta cała akcja działa się w połowie lat 90. My byliśmy ludźmi, młodymi gówniarzami, którzy zaczęli żyć, wychowywać się w postkomunistycznym kraju, w którym nadal były braki sprzętowe, nadal zarabiali nasi rodzice gówniane pieniądze i naszym tak naprawdę największym osiągnięciem było to, że nauczyliśmy się kombinować, że mając tak ograniczone środki i możliwości, robiliśmy coś fajnego. I tak jak moja droga przez komputery, czyli najpierw ZX Spectrum, potem zacząłem sprzedawać na giełdach komputerowych pirackie oprogramowanie, żeby sobie odłożyć na Commodora 64, którego nigdy nie miałem. Wtedy tak, nie pirackie. Bo moi rodzice się pomylili i kupili mi Amigę. I później ta rzeźba w tym, że dokupujesz jakiś sampler, nie wiedziałeś, jaki to jest sampler. Szedłeś na giełdę, kupowałeś za
to, co akurat gość tam miał, co przywiózł albo co jego sąsiad zlutował, przyjeżdżałeś do domu i sprawdzałeś, czy to działa. I No tak. prawdę mówiąc, cała Cytadela to była dokładnie taka partyzantka. Na początku przecież Art rysował na czarno-białym monitorze. Ja robiłem muzykę na gołej Amidze 500 jeszcze wtedy, jeszcze bez samplera, bo sampler kupiłem dopiero w trakcie. I to jest właśnie taki ten element, o którym absolutnie nie możemy zapominać, nie? Tylko, że ja jakby tak ciągłością zdarzeń jestem w stanie chyba dojść, jakiego programu używałeś do samplowania, bo jeżeli miałeś sampler Elsatu, tak jak ja, za całe 60 zł, to mógł być Elsat. To używałeś na pewno tego Elsat, Elsat Designer, tak to się chyba nazywało, bo to była dyskietka dołączona do samplera, przepraszam. Dokładnie. Tak, i ten sampler polegał na tym, że też zasilanie pobierał z portu joysticka, o ile dobrze kojarzę, i właśnie w pudełku miałeś tą dyskietkę i ja też tego używałem i w zasadzie nie było jakby innego oprogramowania wtedy, pamiętam, że dzięki temu Elsatowi... Ale to co, Audiomaster 4 na tym nie działał, nie współpracował z tym samplerem, czy po prostu była dyskietka, to używałeś tego... Tak. Chociaż... Znowu, jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, z jakiego wy miasta jesteście, chłopy? Piła, bliżej Bydgoszczy, ja też. Okay. Myślałem, że może Warszawa, bo oni to w ogóle pieprznięcie, bo oni mieli dostęp do wszystkiego. A wiesz, oni mieli BBS-y, można się tam było wgrać, połączyć, dowiedzieć, spotkać i tak dalej, a my w tym Trójmieście wszyscy się kisimy w tym samym sosie, nie mamy możliwości tej wymiany informacji i tak naprawdę jak jesteś w zamkniętej grupie, która, dzisiaj jest internet i dla ludzi to jest niepojęte, jak mogliśmy sobie żyć bez internetu, czy bez telefonu, nie? Tak. A wtedy tak było, więc albo używałeś tego, co kumpel miał, tego softu. Dokładnie. Albo kumpel to odkrył i ty u niego zobaczyłeś i zacząłeś kombinować, jak tego używać. Więc uważam, że my i tak całkiem nieźle sobie cholera daliśmy radę, nie? Ale zdecydowanie. Za 60 zł, to po pierwsze to była jedyna chyba taka opcja jeszcze w miarę rozsądna cenowo. 60 zł to wtedy było chyba 600 000, tak? Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc to nie było mało nadal, ale można sobie się było szarpnąć na ten sam. Chociaż ja byłem z niego dość zadowolony, nie? Tak wiesz, co miał robić, robił. Na to, co my robiliśmy, kurde, mogłeś kupić albo używać samplera, wiesz, z jakiegoś sprzętu profesjonalnego, ale po pierwsze, po co, skoro i tak masz tylko 8 bitów? No tak. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, dokładnie tak. Wystarczająco. Ale jeszcze dodam... Najlepiej wydane 60 zł. Właśnie. Lepiej niż tam na 2 skrzynki piwa. On był zamknięty w takim pudełku a la VHS, nie? Tak. Tak, dokładnie. I tam była ta dyskietka i teraz Mufie odpowiem na to pytanie, bo Mufa zadał wcześniej pytanie, czy to nie współpracowało z tym, z Audiomasterem. Podpowiedz, jak się... To nie było Audiomasterem. Nie, to współpracowało, tylko że myk polegał na tym, że na tej dyskietce był stricte program tylko do samplowania, on był taki mega łopatologicznie prosty, że po cholerę się męczyć tam, jak to po prostu robiło robotę. Tak, nie? ustawiasz się z tego założenia ja wychodziłem. I próbkujesz. Dwie opcje miałeś. I tyle, i jedziesz. I dokładnie. Ale skoro jesteś, to mówimy o tym skoro jesteś już tutaj, pochwaliłeś się gdzieś z Gdańska czy z Sopotu, nie wiem, z tych rejonów. Absolutnie nie. Jestem z Gdyni. Z Gdyni, przepraszam. No to... Wiesz, co można w Gdańsku kupić? Podejrzewam, a co między... Jeszcze raz, bo przerwało. Co najlepszego możesz w Gdańsku kupić, jak już jedziesz z wycieczką do Gdańska? Bilet do Gdyni. Nie mam zielonego. No tak. Proste. Czyli rozumiem, że trochę między Gdańskiem a Gdynią to jest tak przyjemnie jak między Bydgoszczą a Toruniem albo nie wiem, Zieloną Górą a Gorzowym. Czyli takie docinanie sobie trochę.
tak sobie troszeczkę dokuczamy, ale nie ma tutaj tak naprawdę złej krwi, oprócz oczywiście tam tych kibicowskich historii, ale to jest niezależne od regionu, bo to wiadomo. Ale jeszcze właśnie ostatnie pytanie, takie przedcytatelowe, związane z regionem, bo być może to była twoje szczęście, a być może właśnie przekleństwo, no bo w tamtym czasie i to chyba właśnie w tamtym rejonie to była tak duża konkurencja na polu muzyki jak XTD i Skorpik. Nie jestem pewien, czy on też był z Wybrzeża, ale chyba też. Nie? Skorpik był z Wrocławia. Aha, ale XTD na pewno z Wybrzeża. No właśnie chciałem się spytać, czy w jego cieniu trochę byłeś, czy gdzieś tam na tej scenie miałeś szansę się przebić gdzieś tam na jakimś party, nie wiem, wygrałeś z nim, byłeś doceniony, czy niestety musiałeś tylko patrzeć i się uczyć? No to zupełnie inaczej wyglądało, ponieważ to ja przyjąłem Extenda do Suspektu. I on uczył się od ciebie. O, tego nie wiedziałem. Oczywiście nie, tak nie było. Tak było, ale on się ode mnie nie uczył. Nie, my mieliśmy tutaj naprawdę silną ekipę muzyków w Trójmieście i zanim się jeszcze Extend pojawił, bo Extenda, jak ja zostałem członkiem Suspektu, to było po party w Gdyni, czyli to był gdzieś 90, powiedzmy 2 rok może. Jeszcze wtedy nie znałem Extenda, ale my tutaj w Trójmieście mieliśmy Petersa chociażby, nie? Znaczy chociażby. Peters to jest osoba, która do dzisiaj robi muzykę świetną. Oczywiście był Extend. Mieliśmy tutaj Kadiego z Jokerów. To przecież pierwszy muzyk, scenowy w Polsce, o którym ktokolwiek słyszał z Trójmiasta, nie? To był Kadi. Był Davey oczywiście, Adam Wardin. Także my tutaj tą muzykową, że tak powiem, scenę mieliśmy dosyć mocną, a ja nigdy nie miałem ambicji się z nimi ścigać w żaden sposób, bo zdawałem sobie sprawę, że mój warsztat i moje umiejętności są bardzo kiepskie. Jestem absolutnym nubem, zielonym groszkiem i fajnie po prostu byłoby się czegoś od nich pouczyć. I my w ogóle w Trójmieście to też jest taka dosyć specyficzna ekipa. U nas nie było żadnych jakichś kwasów, nikt się na nikogo nie obrażał, wszyscy się spotykaliśmy razem, jeździliśmy razem. To fajnie. Party. To było naprawdę fajne, kumplowskie takie zbiorowisko, które raz w tygodniu spotykało się albo na giełdzie w domu kolejarza w Gdyni, albo w Żaku w Gdańsku. No tyle, nie? Czyli także super. Jak ja dostałem się do Suspektu, Tracker, czyli Krzysiek Przysłucha, założyciel Suspektu, któregoś dnia przyjechał do mnie, powiedział: chodź, jedziemy tam na Chylonie, tam mieszka Davey, nasz muzyk, to się poznacie. No i pojechaliśmy tam, Davey otworzył drzwi, Tracker powiedział: to jest Kalosz, nowy muzyk w Suspekcie. Davey spojrzał na mnie, powiedział: no wreszcie. I się zaprzyjaźniliśmy od razu. Nie? A Tracker to też był muzyk? Super. Bo nazwa by na to wskazywała, ksywka. Nie, Tracker był grafikiem. O. To jest Jeszcze jedna rzecz, w której z polskich grup, ja nie pamiętam, czy w Pig Saint Lupie, czy w Szalonych Łosiach, był chłopak, który też miał ksywę Tracker, ale to nie był ten Tracker. Aha. Ja rozumiem. A Kane już był w tym momencie chyba później w był, Suspekcie, czy nie? Nie, Później, nie, jeszcze później, długo nie. później. Dobra. To było, wiesz, ten pierwszy etap Suspektu to był tak naprawdę, było czterech głównych graczy, czyli Tracker, który był założycielem, był jeden programista, Bartek Kozakiewicz-Koza, Tomek Kantecki-Pilar, drugi programista, to było 2 koderów i mieli do tego właśnie Daviego, Adama Wardina jako muzyk. Oni nawet tam grafikę robił Tracker. Chociaż chyba w pewnym momencie mieliście aż 4 muzyków, co? Bo taki music disc was znalazłem, robiąc tu research do wywiadu i tam byłeś ty, ten Davey, Extend i jeszcze chyba ktoś 4, jeśli się nie mylę. Ktoś tam był, ale teraz nie pamiętam, który z muzyków. To mógł być BFA? Może? A
A może Extent? Na pewno nie, będzie bo- na przebitce będzie ten music disc, więc sobie doczytacie, Okej, kto to był. A nie wiem, czy wiesz, ale ten Music Disc to była pierwsza produkcja z Aspektu, tak naprawdę. Bo ten skład, o którym ja mówię, nie wyprodukował żadnego takiego dema, które można było gdzieś pójść i pokazać. Spotykaliśmy się bardziej kumplowsko i robiliśmy to w zasadzie dla fanu. I kiedyś wpadłem na pomysł, ponieważ w jakiś taki w miarę naturalny sposób stałem się jakby organizatorem tej grupy. Tracker przestał się udzielać i postanowiłem przyciągnąć Extenda, że kurczę, budujmy jakość tak naprawdę. No tak. A ponieważ Extend mieszkał całkiem niedaleko nas, mieszkał w Rumi, więc spotykaliśmy się, zaproponowałem mu, słuchaj chłopie, chodź do nas. No jak Extend przyszedł do Suspektu, się nagle okazało, że Suspekt nie potrzebuje innych muzyków. Nie, żartuję, po prostu Extend, No okej. Extend był niesamowicie wydajnym kompozytorem i twórcą, jest zresztą do dzisiaj. Zresztą on chyba, nie wiem, ty na pewno wiesz lepiej, ale on chyba, nie wiem czy jednocześnie, ale na pewno działał w kilku grupach, no bo kojarzę Mystic i pewnie jeszcze inne, więc on tam się udzielał na wszelakich frontach. Tak, na początku to był tylko Suspekt, ale później no, zaczęliśmy działać trochę prężniej, no i w momencie, gdy prezentujesz takiego muzyka, jakim wtedy był Extent, uważam, że to był jeden z najlepszych muzyków na świecie wtedy w ogóle, bez dwóch zdań. No tak. No to zaczęły się odzywać grupy mające dużo większy potencjał niż Trójmiejski Suspekt. I faktycznie Extent w pewnym momencie działał chyba w 2 czy w 3 grupach. Łyknęli No i go. później to się gdzieś tam porozchodziło, natomiast kumplami jesteśmy absolutnie do dzisiaj, zero złej krwi. No i super. Dobra. Mufa, mam do Ciebie prośbę, bo jest kolejne pytanie, a tutaj w tym pytaniu, bo to jest Twoje pytanie w zasadzie i Ty tu postawiasz pewną tezę, Tak, z którą ja się nie tezę zgadzam, postawiam. więc może Ty jednak zadaj to pytanie. No zadam je, no mam nadzieję, właśnie, a ja bo się właśnie tam była jakby- rozmowa o samplerach i że na początku, na pierwszym etapie tworzenia Cytadeli, ty samplera jeszcze nie miałeś. No ja zadam tu takie pytanie faktycznie może mało wygodne, ale mam nadzieję, że się nie obrazisz. Czy część sampli użytych w Cytadeli nie została pożyczona z gry Cannon Fodder, bo tak mi się na słuch kojarzy przynajmniej parę sampelków. Okej, czyli były no tylko ja też podobne. nie wiem, jak Ty na to wpadłeś. No. To Nie, ci puszczę nie, sample już po wywiadzie, to zobaczysz dlaczego wpadłem. Dobra, Może były okej, bo podobne. ja naprawdę przeszedłem Cytadelę i... Okej. Ale nawet Może były nie podobne, wpadł mi taki natomiast pomysł na do pewno głowy. niczego nie brałem z innych gier. Oczywiście, wiesz, no, sample te dźwiękowe, muzyczne, no to z ogólnodostępnych źródeł się brało, natomiast samodzielnie samplowaliśmy efekty, głównie właśnie do Cytadeli, czyli odgłosy broni, efekty strzelania. Właśnie i te pamiętasz to? Tak, oczywiście. Rzucenie 2 dyskietek, 2 paczek dyskietek tak właśnie na stół, które przeładowanie i- shotgunami to zasymulowało. Do tego używaliśmy. Natomiast nie ciąłem z żadnej innej gry. Ciąłem z filmu Pluton. No w Być Plutonie może ci mieli- od Cannon Foddera też chcieli i dlatego mi się to Może skojarzyło. tak, nie? Może to samo, ale ja po prostu O, no to muszę... włączyłem sobie na VHS-ie Pluton, podpiąłem sampler i jak coś tam się tłukli, a tłukli się cały czas, to sobie, wiesz, samplowałem, puściłem, ściągałem. Ale to aż chętnie wrócę sam do tego. No, jedynym problemem było to, że oni tam, co do dzisiaj wydaje mi się zupełnie absurdalne i dziwne, nie używali shotgunów. W Wietnamie shotgunów nie używali. Wojna bez shotgunów. No, można, ale po co? Więc tego shotguna musiałem sam stworzyć, no i wtedy się właśnie pojawiły te dwie paczki dyskietek rzucone na stół przed obiadem i tyle. No, proszę. I nagle wyczaiłeś, że to może być ten dźwięk.
Ja go usłyszałem, to było oczywiste, po prostu albo już mój mózg był tak zmęczony tym wszystkim, co próbowałem do tej pory, bo zajęło mi to naprawdę sporo czasu wtedy, bo nigdzie nie mogłem znaleźć w żadnym filmie czystego shotguna, żeby ktoś nie krzyczał, żeby ktoś nie umierał, żeby ktoś nie wylatywał w powietrze. Zawsze w tle tego shotguna coś się działo, nie? No więc tak. trzeba Ale wiesz, go stworzyć, nie? Ale wiesz, jak ja stworzyłem shotguna do takiego, tam też takie jajcarskie robiliśmy, takie powiedzmy tam interka z kolegą, ale tylko dla fanu, to nigdzie tam nie wypłynęło. I wiesz, jak ja zrobiłem shotguna? Nie z dyskietek, tylko po prostu wziąłem głęboko mikrofon, tego za ten, a potem po prostu wybasowałem to na maksa. Ja próbowałem i poszło. Ja próbowałem różne rzeczy. I poszło. Klikanie do mikrofonu, cmokanie, jakieś inne historie. Przeszedłem. To nie brzmiało, nie? Ja pamiętam, ale nie, no mi tam pasowało, nie? Ja pamiętam dokładnie ten moment, w którym ten shotgun był, bo moja mama wołała mnie na obiad już po raz kolejny zresztą, a ja cały czas coś próbowałem, wiesz. I w końcu miałem te dwie dyskietki, wstałem, rzuciłem je na stół, odwracam się i nagle słyszę, kurwa, to jest to, nie? No, czyli widzisz, Genialne. no, przypadek czasami jest najlepszą opcją, nie? A możesz nieraz dni stracić i dobrze, że mama zawołała cię skutecznie na obiad. Tak. Zresztą ja tego obiadu chyba nie zjadłem, bo albo może... Zacząłeś od razu samplować, rzucając dyskietkami. Od razu. Jak pewnie wiesz, albo zimny, albo... Pamiętam, że tak mnie... Ja usłyszałem ten dźwięk i wiedziałem, że albo to zrobię teraz, albo ten pociąg mi odjedzie, nie? Więc siedziałem i samplowałem, podczas gdy moja rodzina wcinała kurczaka z frytkami prawdopodobnie. Okej, pytanie ode mnie teraz, bo to jest stricte ode mnie i strasznie mnie ciekawi odpowiedź. To jest pytanie, które w sumie ktoś poniekąd ci zadał na Pixel Heaven, tylko ja bym chciał to rozwinąć. Bo ty na Pixel Heaven powiedziałeś, że jak nagrywałeś te dźwięki ludzi do intra, no to otworzyłeś okno, nagrali w piłkę, hej, tam Jurek, czy ktoś, chodź, będę ci nagrywał. Dobra, okej. No, Darek, o właśnie. I teraz pytanie, czy osoby występujące w intrze, te głosy, albo ten słowetny XB do B9, czy taki głos kobiecy, czy w ogóle masz z tymi ludźmi kontakt? A, to twoja żona, tak? Nie. W rejonie, w którym mieszkam jest dosyć, imię Monika jest dosyć popularne. Poczekaj, tylko jeszcze sprecyzuję pytanie. Czy masz z tymi osobami dalej kontakt i czy to był zupełny taki spontan i siemanara? Dorastanie w blokowisku na osiedlu wojskowym miało to do siebie, że nie siedzieliśmy w domach. My cały czas byliśmy na podwórku, cały czas zawiązywaliśmy i budowaliśmy sobie relacje z tymi naszymi kumplami, koleżankami i tak dalej. Także naprawdę musi się stać coś paskudnego, żebyśmy z jakąś osobą przestali mieć kontakt. I na przykład z Darkiem, który mówił Roger w animacji, zupełnie przypadkiem spotkałem się tydzień temu na starym osiedlu, gdzie od mojego przyjaciela z osiedla Darek kupował garaż. Więc gdzieś tam, wiecie, takie historie. Gdzieś tam się Tak, natomiast Monika się zakochała i wyjechała w góry i prowadzi w Szczyrku bodajże taką willę na wynajem. Więc tak, najpierw gwoli wyjaśnienia, Remigiusz Remix Kolasa z tej strony, witam Cię serdecznie, prowadzę kanał na YouTubie pod tytułem Amiga bez ściemy, no i tam z kolegą omawiamy stare, klasyczne gry na ten ukochany nasz komputer i mi ciągle w głowie siedział damski głos z intra Cytadeli, czyli 4P2 do 2.1. i jako jeszcze gówniarz mówię, kurczę, ciekawe. No bo mówię, no tak, no nikogo nie było stać na lektora w tamtym czasie. Skąd on wziął ten głos?
A powiedz coś może z tej historii, jak to wyglądało? Czy to rzeczywiście było tak, że nie wiem, otworzył okno, ej, Monia, dawaj, wbijaj, nagrywamy? No prawie, że tak. To znaczy Artur ma to do siebie, że jeżeli nie może wejść drzwiami, to wchodzi oknem, więc ciekawie, że to tak powiedziałeś. Wiesz co, no my się znaliśmy z podwórka, powiedzmy, że z podwórka i często się szlajaliśmy jak to dzieci blokowe po różnych miejscach. No i któregoś dnia ni stąd, ni zowąd zaproponował mi, że chciałby nagrać dosłownie jakieś tam 2 zdania, które wypowiem do gry, którą tworzy z kolegami. No i zajęło wszystko jakiś kwadrans i tak to. Czyli no to był i instant. To był instant, nie tak jak dzisiaj, że o kurczę, robimy dubla, nie wiem, Nie no ustaw coś, mikrofon inaczej. to był 95 Tak, rok. tak. My byliśmy naprawdę dzieciakami i gdyby ta gra, a wiem, że ona na swój sposób jest w tej chwili sławna, jeśli chodzi o takie retro historie właśnie. Gdyby to wyglądało tak, jak teraz wygląda, to on byłby milionerem, a ja bym była, Tak. nie wiem, popularną instagramerką albo coś w tym stylu. Coś w tym stylu, no. Chociaż na Dokładnie swój tak. sposób jesteś. Dobra, ja się zamykam, a ty się skup i powiesz tak. 4B2 do 2.1. 4B2 do 2.1. 4B2 do 2.1. 4B2 do 2.1 Idealnie to zabrzmiało. Jest, Idealnie, udało to się. tak jak Ale tam. taka, wiesz, teleportacja 30 lat wstecz. Super, super. No ja myślę, Remik, że to 10. pytanie znowu już gdzieś odpowiedź na nie padło, więc przejdę od razu do pytania 11, też twojego, no ale ja je zadam. Czy jak wyglądał proces tworzenia gry? Czy zdarzały się sytuacje, że nie wiem, wasza cała czwórka chociaż była na kilku sesjach razem i coś tam robiliście w jednym pomieszczeniu, czy zawsze wyglądało to tak, że każdy z was robił coś samemu w domu i gdzieś tam z dyskietkami jechał do Kane'a? To bardziej przypominało nasz sposób działania suspektowy, scenowy. Czyli ty masz swoją działę i ją zrób, potem się spotkamy, zobaczymy, co z tym możemy zrobić, jak to wepchnąć, gdzie to wsadzić. Tak działał Suspekt. Natomiast tutaj, w momencie, gdy Kane przyniósł tą pierwszą wersję swojego silnika fantastycznego i jak tam każdy się przepychał, wiesz, gdzieś tam się tak starał zakręcić, żeby brać w tym udział, to o czym ja mówiłem? O tym, czy się spotykaliście razem w jednym pomieszczeniu? A, właśnie. Musieliśmy, To będzie dobre na trailer. Musieliśmy trochę zmienić sposób pracy. Spotykaliśmy się częściej, ale głównie spotykał się Art z Kane'em, bo oni tam musieli te swoje graficzno-programowe historie rozwiązywać. Ja miałem proste założenie. W intrze masz 3 kanały z 4, bo na 4 musi być pikanie, które zresztą musisz wpisać w ProTrackerze, bo nie wiem dlaczego, ale nie zrobię tego przez kod. W muzyce, w samej grze jakieś tam strzały i to jest to, co cię powinno interesować na ten moment. No więc tylko to mnie interesowało. No tak. Później zresztą Kane, chyba wy chyba logistycznie też nie mogliście się spotykać razem, bo z tego, co Kane mówił, to wy na różnych osiedlach mieszkaliście. 2 tu, z 4 2 tam i to tak nie było, miastach. że w różnych miastach, no. Tak, ja i Art Bardowski mieszkaliśmy w Gdyni, w północnych dzielnicach Gdyni. Ja mieszkałem na Oburzu wtedy, Art mieszkał na Babich Dołach. To tak naprawdę nas dzieliło, nie wiem, może ze 3-4 kilometry. I nie było żadnego problemu z kontaktem, zwłaszcza, że ja i Art Bardowski chodziliśmy do tej samej szkoły, chodziliśmy do technikum mechanicznego w Gdyni. Natomiast Kane i Radek Czeczotka mieszkali w jednym bloku w Rumi. Natomiast
dla nas to było w zasadzie bez znaczenia, czy nie mając telefonu i przesiadając się 3 autobusami będziemy jechali do Rumi czy do centrum Gdyni, więc problem odległości mieszkania od siebie nie występował tak naprawdę, zwłaszcza, że mówię, co tydzień spotykaliśmy się na giełdzie komputerowej i jeżeli coś trzeba było przegadać, to przegadywaliśmy. Ale nie pamiętam takiej Tylko nie sytuacji, mając że telefonu nie wiedziałeś, czy na przykład Kane będzie w domu, gdy do niego dojedziesz tym autobusem. Nie? Nigdy nie Dokładnie. No, uroki tamtych lat. Później była jakaś chyba taka sytuacja, ja mogę teraz pomieszać, jeżeli to jest nie do końca prawda, to nieważne, nie pozwólmy faktom zniszczyć tej wspaniałej opowieści, ale wydaje mi się, że na początku Kane nie miał telefonu, a później mu chyba go założyli, więc chyba jakiś kontakt ostatecznie potem z Kane'em telefoniczny był, ale pamiętam, że kilka razy jechałem w ciemno do tej Rumi i tam do niego. No ale kurde, to było 30 lat temu, nie pamiętam już dokładnie szczegółów. Ale na pewno nie było tak, że siedzieliśmy razem ładnie to ująłeś z tymi i faktami. robiliśmy to, bo to też nie miało sensu. Jak Kane zrobił edytor do levelów, no to generalnie spotkaliśmy się raz, bo trzeba było wytłumaczyć, jak tego używać. No a potem jazda, nie? Tło. Tutaj Mufa, poproszę Cię o kolejne 12 pytanie. To No ty, tak, bo to twoje, ono jest tak złożone. Tak, no bo to się, ale też znowu łączy z tym, co powiedziałeś, no bo powiedziałeś, że interesowała Cię muzyka, powiedzmy, do intra, jakieś tam muzyczki między etapami, powiedzmy, i efekty SFX, nie? No ale wiadomo, Kane sobie założył, bo on już tam nam tłumaczył, że to ma działać na Amidze 500. Taką miał wizję i tak zrobił. To nie była kwestia wizji. Jednak przy okazji, ja przepraszam, bo ja od razu Ci tu przerwę, ale ja mam kilka dopowiedzeń do tego, co chłopaki powiedzieli w wywiadzie z Wami. Zresztą bardzo fajny odcinek. Dziękuję, że mi go przesłaliście jeszcze przed premierą, bo mogłem tam kilka rzeczy się z chłopakami pośmiać, zanim to się pojawiło. Wyłapać. Tak. I jest właśnie kilka takich mitów, które narosły, a one nigdy nie były rozpatrywane w inny sposób. I jednym z mitów było to, że my mogliśmy zrobić tą grę na 1200. Nie mogliśmy, bo nikt z nas nie miał 1200. Chociaż Art gdzieś tam mówił, że renderował intro u jakiegoś kumpla na 30 z 1200, no ale fizycznie jej nie miał, tylko korzystał z czyjejś tam dobrej woli. My mieliśmy 500 wtedy, więc jak Kane zaczął pisać kod, no to on pisał ten kod na 500. Natomiast jeżeli chodzi o animację, to faktycznie korzystaliśmy z komputerów naszych przyjaciół, naszych kumpli, którzy mieszkali gdzieś w rejonie właśnie Obórze, Babie Doły, Oksywie. No i tam pojawiały się Amigi 3000, pojawiały się 1200, Art od takiego naszego kumpla Przemka w ogóle przez jakiś czas miał chyba pożyczoną 1200 czy 3000 nawet, już teraz nie pamiętam. Ale to tak, to wszystko było takie, wiesz... My nie mieliśmy, trzeba było to zrobić, pożyczaliśmy kompa, ale na pewno nie robiliśmy gry na 1200 natywnie, dlatego że nikt z nas kurwa wtedy nie miał 1200, więc to jest tak jakbyśmy dzisiaj mieli, wiesz. No tak. Ale jednak. Ten komputer, ta prosta Amiga 500, którą dzisiaj pewnie możesz dostać za, nie wiem ile teraz kosztuje, 200 zł? Nie, kiedyś było 500 za 500, a 1200 za 1200, ale to już nieaktualne, dzisiaj ceny jeszcze poszły w górę. No to teraz wyobraź sobie, że jest rok, wyobraź sobie, że jest rok 91 na przykład. To był rok, w którym ja dostałem Amigę bodajże, czy 90 nawet. Jesteśmy rok czy 2 lata po transformacji ustrojowej. No to półroczna pensja przynajmniej. Kurwa, no. Więc i mówimy o Amidze 500. A weź teraz, przejdź sobie na Amigę 1200, a całe twoje stado wpierdziela tekturę przez rok, nie? No bo przecież synek będzie muzykiem, on się musi bawić. Nie, tak nie było. Jeżeli były nadwyżki finansowe, to naprawdę się ten pieniądz oglądało, no ale cholera, no kupmy tym dzieciakom ten komputer, niech coś mają fajnego, nie? Tak to wtedy funkcjonowało. To może już... Dlatego, że
wiesz, że my byliśmy jacyś tam, nie wiem, turbo biedni czy coś, bo nie byliśmy, bo my pochodzimy raczej z takich rodzin no, normalnych, bez szału, ale też nie żarliśmy piachu. I kupno takiego komputera dla każdego wtedy, to uwierzcie mi, na pewno to było Nie, no to tak. Tak. Więc rozmowa Tak, o tym, tak, że no to każdy z nas to... Tak, więc rozmowa o tym, że Cytadela powinna być od razu pisana na 1200, zajebiście. Tylko nie mieliśmy... Znaczy generalnie no zgadzam się z tobą, bo sam wiem po sobie, że do tego 1995, a wy w zasadzie tworzyliście to gdzieś w 94, no bo w 95 to ona została wydana, no to Amiga 1200 była luksusem, bo już gdzieś tam w tych czasach Escomu, no to już trafiała pod strzechy, ale ten początek to był luksus. Tak, to już... No ale, bo tam jest mimo wszystko zrobiona detekcja sprzętu w Cytadeli, nie? Że on tam sprawdza konfigurację 500, no i są gry zrobione, nie wiem, na 500 nawet, już pomijając 1200, że wykrywa ci, że ma, nie wiem, 2 megachipu czy coś i wtedy są dodatkowe efekty SFX, jakaś dodatkowa muzyka i tak dalej. No i zastanawiam się, czy powiedzmy była między tobą a Kane'em rozmowa na temat zrobienia modułów w trakcie samej rozgrywki, żeby nie było tylko efektów SFX, bo rozumiem, że standardowa 500 tego by nie ogarnęła, ale opcjonalnie, jeśli jednak ktoś miał być 1200, żeby mógł sobie to z takiego bajeru skorzystać. Nigdy nie było takiej opcji. Każdorazowa próba rozszerzenia ścieżki dźwiękowej czy czegoś spotykała się ze stwierdzeniem Kane'a, którego wydawało mi się, że rozumiem, ale nie wiem, czy rozumiem. Nie mam wolnych ramek. To jest kurwa taka... I to jest takie zaklęcie, które cię w ogóle zatyka. No nie masz tych wolnych ramek, to trudno. A potem siedzisz wieczorem, o co chodzi kurwa z tymi ramkami tak naprawdę do końca, nie? A Kane był świetny. No tak, kiedyś robiliśmy jakieś demo i akurat wtedy to było jedyne chyba takie spotkanie z Aspektu. Siedzieliśmy u Tomka Kanteckiego, u Pilara w domu. Jego mama przyszła, spytała, czy coś byśmy zjedli. Ja poprosiłem kurczaka z frytkami, takich hece. I właśnie wtedy znowu patrz, wyleciało mi z bani. Ja jestem kurwa starośnie radość. Mocne, nie? A ja sobie zapisuję. Nie, no zacząłeś wątek od nie masz wolnych ramek i potem było spotkanie z Kane'em. Kurczaka z frytkami se zażyczył. Tak, i to był moment, w którym właśnie pojawiła się jakaś propozycja, żeby coś tam jeszcze dodać. A Kane miał zawsze absolutnie fajne rozwiązanie. On wstawał od komputera, przysuwał tobie tą Amigę i mówi, proszę napisz. On nas szybko nauczył, że nie, jak coś ci się nie podoba, to kurwa siadaj i koduj sam. Z Kane'em się nie dyskutuje. No szachmat. Ja w ogóle uwielbiam chłopaków. No programista. Świetni goście, mamy ze sobą kontakt do dzisiaj. Jest super, no. Okej, to teraz pytanie ode mnie. Ono jest takie dość krótkie, a już tyle opowiedziałeś, więc ja je trochę rozbuduję. Już zapada decyzja, że robicie Cytadelę. Już prace zaczynają trwać. Co było dla ciebie najtrudniejsze w tym wszystkim? Czy było jakieś trudne, czy to był totalny luz? Jak to, czy było coś, z czym się mierzyłeś i kurczę, gdzieś tam ci sens powiek ściągało? Wiesz co, ja byłem chyba w komfortowej sytuacji, no bo przecież od czego ja jestem? Jestem tylko od tego, żeby zrobić muzykę, a że muzyka z reguły jest najmniej doceniana w różnego rodzaju produkcjach. Możecie się o tym przekonać, patrząc na listę płac w dowolnym filmie, gdzie muzycy idą na samym końcu. Potem już są tylko, kurczę, logosy technologii, w których film został wykonany. To tutaj nie miałem jakiegoś takiego specjalnego problemu, oprócz tego, że kompletnie nie wiedziałem, jak to zrobić. Znaczy ja jednak uważam, że trochę jesteś zbyt skromny, bo nieraz to niektóre gry trzymało się dla samej muzyki. Ale... Oczywiście. The Shadow of the Beast uważam do dzisiaj najlepsza muzyka w ogóle w grach ever.
Ale jednak... A mi tak z polskich gier to Ubek, te intro Ubeka, te dźwięki to było po prostu... Ale jednak miazga. wydaje mi się z tego, co przynajmniej z wywiadu z chłopakami gadaliśmy z Arturem i z Kane'em, że tam też wielu ludzi i chyba w tym też brałeś udział ty, też tworzyło poziomy, a to już takie łatwe nie było, bo podobno ten edytor nie był za łatwy w obsłudze, więc może to sprawiło ci największą jakby trudność. Nie, wiesz co, z tym edytorem to w ogóle była taka sprawa, bo żeby go odpalić, to najpierw trzeba było przejść jakąś magię, wiesz, koderską. Zasemblować go, coś tam było. O, właśnie. Nie? To trzeba przez chwilę było być naprawdę dobrym geekiem. No więc byłem przez chwilę tym dobrym geekiem, udało mi się odpalić ten edytor, to już teraz z górki tak naprawdę, nie? A edytor wyglądał w ten sposób, że wyobraźcie sobie duży, nie wiem, format powiedzmy A1 kartki w kratkę, tak? I na tych linijkach stawiałeś różnego rodzaju ścianki, czyli robiłeś go w rzucie takim z góry, nie? Prostokąty, kwadraciki. Tak. Znaczy, to chyba bardzo podobne musiało być do edytora Wolfa, nie? Czy nie? Ale nie wiem, jak wygląda. Więc, Aha. No bo był taki dość znany dosowy. Ale nie, dobra, słuchaj, no Art mówił... Potem jak postawiłeś te ściany, to nakładałeś maski. Czyli z której strony możesz przejść, a z której nie możesz. No i oczywiście jak robisz to kurwa godzinami i masz już dosyć, no to się zdarza, że albo gdzieś jakaś maska ci umknie, albo postawisz ją nie w tym miejscu, co trzeba i nagle się okazuje, że możesz przejść przez ścianę. Nie? Były takie historie w pierwszych wersjach Cytadeli, potem to się naprawiło. Ale samo tworzenie było upierdliwe strasznie, ale to nie było trudne. Ja myślę, że na początku dla mnie najtrudniejsze było to, żeby zrozumieć, że oni mnie nie wywalą ze składu. Nie no. Super. No słuchaj, 3 kilometry dalej Davey, który poziomem muzycznym przerasta mnie i bije na łeb. Zresztą do dzisiaj on muzykę robi i zarabia i żyje z tego. 3 kilometry w drugą stronę mieszka Extent, który bije Daviego na łeb, nie? I generalnie 90% muzyków na świecie. I nagle jestem ja i robię muzykę do Cytadeli. Ale muszę ci tutaj też czapkę z głów, że no, podobała mi się ta twoja muzyka. Dobra. A ja jeszcze, naprawdę uderzę w kierunku poziomów, no bo nawet niedawno sobie odpalałem Cytadelę i oczywiście ona z dzisiejszej perspektywy wiadomo jest prymitywna w wielu aspektach, ale w jednym mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. Mianowicie właśnie jeśli chodzi o te poziomy, nie? Poziomy ma długie, rozbudowane, dłuższe niż w konkurencji dla Amigi 1200. Żaden Gloom czy Alien Breed tak rozbudowanych poziomów nie ma, więc wy naprawdę tam się postaraliście i wykonaliście mega pracę przy tych edytorach poziomów. To wielki szacun. Nawet chyba opowiadał, że tam parę osób brało w tym udział, nie? Że tam takich jakby testerów powiedzmy. I oni też robili telewizję. Tak, bo my mieliśmy, wiesz, testerów. To nie byli testerzy. To był Wojtek dlatego zrobiłem wiesz, cudzysłów. Tak, to był ten smarkacz, który kiedyś ci tam z piłkę zabrał i uciekał przez 2 osiedla, to goniłeś, bo to była kurwa akurat jedyna piłka na osiedlu wtedy. Ale miała Amigę, nie? No to chodź tu, nie będę cię dzisiaj lał, weź to zapakuj i zobacz, jak to wygląda, nie? Na takiej zasadzie. I to no kurde, my byliśmy nastolatkami, no tak wtedy nastolatki funkcjonowały, nie? No tak. No. I jeżeli ktoś miał jakieś albo ambicje większe, albo chęci tak naprawdę, to mógł z nami tworzyć tą grę, robiąc chociażby poziomy. I ja zrobiłem chyba 2 albo 3 poziomy do Cytadeli, ale oprócz mnie było tam chyba jeszcze 5, może 6 osób, które... No tam w kredytach całkiem spora jest. Lista bogata. Zwłaszcza, no słuchajcie, tak naprawdę ja przy Cytadeli miałem najmniej pracy.
Mówmy się, no. Zrobić kilka muzyczek? No tak. Okej, tak, dobra, rozumiem, robiłem je 7 razy, nie? Były różne wersje, były różne pomysły na klimat, były różne tempa i tak dalej. W końcu powiedziałem, dobra, robię ostatni raz i choćby skały srały, to wchodzi. A jeszcze coś, bo chyba pominąłem to w poprzednim pytaniu, a chciałem to zadać. Właśnie a propos tych kilku muzyczek, czy ogólnie zrobiłeś więcej muzyczek i coś ze względu właśnie na jakieś tam cięcia, czy na ramki. Tak, na przykład zostało finalnie wyrzucone, a było przygotowane do Cytadeli, czy też wszystko to, co zrobiłeś, to weszło? Nie wszystko. Były rzeczy, które ostatecznie w grze się nie pojawiły, ale to było właśnie ze względu głównie na to, że nie było albo gdzie ich wcisnąć, albo jak było gdzie, to nie było ramek. Ramka. Ale teraz być może przy tej wersji Remonsteret można by je już dorzucić, nie? Trzeba by z Kane'em pogadać. Był taki plan i rozmawialiśmy na ten temat właśnie z Artem i z Kane'em, żeby zrobić muzykę na nowo. I nawet był taki moment, że siadłem trochę poważniej do tego, ale potem doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu. Bo to albo robimy, wiesz, czyli remasterujemy, no ale kurde, co ja mogę z muzyką zrobić? Przepisać ją jeszcze raz na 16 bitach? No bzdura, nadal sample 8-bitowe przecież. Nic nie wymyślę nowego, nie będę Darka ściągał znowu, kurczę, tym razem on mieszka chyba gdzieś w tym, żeby mówił mi Roger. Poza tym ta surowa... A Mufa się wcielił w rolę. Ta surowa 8-bitowa muzyczka, ona robi tak klimat. No tak. Klimat. Natomiast jest jeden pomysł, który ja mam w głowie i już nawet rozmawiałem z kilkoma ludźmi. Otóż zainspirował mnie do tego kolega scenowy, na Copy Party, na jednym z naszych takich jak zjazdów ostatnio była konkurencja remix polskiego utworu i on, wyobraźcie sobie, stworzył remix, nową wersję jednego z utworów Cytadeli. Grało to po prostu obłędnie. Ja tam siedziałem na tej widowni i super. Można to gdzieś znaleźć na necie? Tak, znajdziesz na necie, mogę podesłać. To wrzucimy w komentarzach pod filmem. Tak. I ja wymyśliłem coś takiego, powiedziałem chłopakom, że moglibyśmy zrobić coś takiego, ponieważ do dzisiaj znam się z tymi scenowcami, z wieloma jesteśmy naprawdę w świetnych relacjach i widujemy się 2 razy w roku na naszych takich spotkaniach, na które gdzieś tam sobie jeździmy razem i poprosić do takiego Extenda, Petersa, Skorpika, żeby zrobili to samo. Inicjatywa super. Czy Snoopiego, czy tam Exida, czy kilku innych ludzi. Słuchajcie, tutaj jest kawałek, weźcie go, zróbcie po swojemu. Nie? Zrób go w nowej aranżacji. Ciekawy pomysł. W ogóle też tutaj... Gdyby coś takiego mi się udało zrobić, byłbym bardzo zadowolony, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że chłopaki już mają dorosłe życia i tak jak my kiedyś siadaliśmy sobie przed komputerem i można było zrobić cokolwiek, to teraz ten wolny czas determinuje to, co możesz zrobić dla hecy, a to byłoby tylko dla hecy. Nie? No i tak pomyślałem właśnie, że jeżeli by się to udało, to po prostu wrzucić to na jakiegoś Spotify'a czy gdzieś po prostu. Czyli stare kawałki w nowych aranżacjach i niech to leci. Okej. Pytanie ode mnie teraz. Czy czułeś w momencie pracy nad Cytadelą z chłopakami, sam powiedziałeś, że miałeś jej najmniej, ale w momencie tworzenia, czy czułeś, że pracujecie nad hitem? No czy raczej taki luz, zabawa czyli nad hitem? I teraz jeszcze drugi człon, bo tu tego nie ma na kartce, ale od razu mi się skojarzyło. Na Pixel Heaven omawiałeś taką fajną historyjkę, że zobaczyłeś gdzieś tam, chyba w Gdyni, albo w Gdańsku, nie wiem, nie pamiętam teraz dokładnie, poprawisz mnie najbliżej. W Katowicach? Że przechodziłeś, albo w Katowicach, w sklepie komputerowym pudełko Cytadeli. I jakbyś mógł jeszcze tą historię raz opowiedzieć, ją bardziej rozwinąć. No i właśnie, ale stricte pytanie, czy czułeś, że pracujecie nad hitem i będzie Lambo?
Czułem, że to będzie hit i jak wszystko wypali, tak jak powinno wypalić i tak jak wychodziło nam na papierze, to może nie Lambo, ale kierownica chociaż, nie? Wiesz co, ja wiedziałem, że to jest przełom w momencie, jak ja zobaczyłem tą pierwszą Alfę, ten pierwszy silnik, który Kane przyszedł i gdzieś tam odpaliliśmy na komputerze, na giełdzie komputerowej, wiesz. On to odpalił, nagle mi się, wiesz, poruszały ściany i ja mówię, ja pierdolę, nie? Da się. I to na 500, nie? No. I to na 500 i my tam zwariowaliśmy wtedy. To po prostu, wiesz... No nie było konkurencji. Ja robię muzę. I tak zostałem muzykiem w Cytadeli. W zasadzie ani na zachodzie nie było konkurencji na 500. W Polsce niby było na tą już za żelazną bramą, ale to tam w ogóle nie miało startu do Cytadeli. Także tak, z tej perspektywy to... Chłopaki w ogóle nie teksturowali tak naprawdę, za żelazną bramą. Tam miałeś wektory... Tylko, że z drugiej strony grywalność była dużo gra lepsza najlepiej się zestarzała. Tak. Ja uważam, że jeżeli chodzi o grywalność, taką stricte grywalność, to chłopakom się tak, o to mi chodzi. No bo ty mówiłeś, że sterowanie jest teraz bardziej współczesne, nie? Już nie joystickiem, tylko myszką. Tak, że... Tak, normalnie. Wyprzedzili trochę. Ale gdzie wtedy było nienormalnie. Powiem wam ciekawostkę, bo jak się pojawiły te czaty GPT i te inne gówna, kiedyś coś mi tam, wiesz, testowałem i wpisałem coś na temat, napisz artykuł o amigowej grze Cytadela z lat 90. No i ten chat GPT zaczyna mi... Chyba wiem, co powiesz, bo kiedyś o Alien Breath zrobiłem coś takiego. Ale dobra, daj powiedzieć, bo to jest ciekawe. No. Ale fajnie, nie? Ty, to w ogóle, ale ładnie padnie i że w ogóle fantastyczna muzyka napisana przez Skorpika. Kurwa mać, nie? No więc ja, że muzykę do Cytadeli to nie pisał, kurwa, Skorpik, tylko Artur Opala. Skorpik pisał chyba za żelazną bramą i dlatego czat pomylił. Tak. O tym czat GPT mówi, bardzo ci dziękuję za informację, srutu pierdu coś tam. Mija jakiś tam czas i ja mówię, sprawdzę. Czy się nauczył? Lat 90, nie? I muzyka znowu Skorpik, nie? Adam Skorupa, muzyka do Cytadeli. Więc trzeba było napisać, kto zrobił muzykę, to za żelazną bramą. Może by wyszło Artur Opala. A wiecie, co mi odpowiedział Alien Breath 3D? No. Że ta gra wyszła tylko na PC. Nie wyszła na Amigę, nie? Jeżeli to, że Skorpik zarąbał sobie muzykę z Cytadeli, pomogło mu w dzisiejszej karierze, Skorpik na zdrowie. Od razu mówimy ze Skorpikiem, bardzo się lubimy, bardzo szanujemy, spotykamy się regularnie, także nie mam żalu, że sobie zarąbałeś to, Skorpik. No dobra, Remik, nie wiem, czy chcesz jeszcze o ten Remonsteret pytać, bo trochę odpowiedź chyba padła, ale zapytaj. Tak. Trochę padła, bo tutaj jest jakby dwuczłonowe to pytanie, więc jak ci się podoba w ogóle ta odświeżona wersja Remonsteret? No i właśnie, czy brałeś jakikolwiek udział w tym? Po kolei. Jak ci się podoba? Szałowo wygląda. Super, nie? I super chodzi. To po prostu to jest kolejny przykład tego, jak Kane i Art... Kane jest genialnym mózgiem. Tak, są mózgami, nie? Art Bardowski bardzo mnie próbował zmobilizować do jakiejś większej aktywności w tym, natomiast trafił akurat na słaby okres. Jak chłopaki robili remastered, to ja się generalnie borykałem z depresją. Nie chciało mi się robić niczego, nigdzie, z nikim. Generalnie spieprzajcie wszyscy ode mnie, nie? I fajnie, że to zrobili w zasadzie, kurczę, sami. Bo się mogę teraz... Ale wyszło im to nieźle. No tak, ale naprawdę... ci powiem, że jak już wspomniałeś właśnie o Arcie, to fajnie będzie
Cartridge jest tam, ale mam kupiony Płynne przejście oryginał. do następnego tematu, który też tam się pojawił w tym wywiadzie, że po zakończeniu prac nad Cytadelą Artur wspomniał o pracach nad grą Tridonis, rozbudowanym RTS-em, który był bardzo zaawansowanym stadium na Amigę, chociaż ostatecznie został wydany tylko na PC. I czy brałeś udział w tym projekcie też? Tak, brałem udział nie do końca w Tridonisie, ponieważ Tridonis wyszedł z gry, którą wcześniej robiliśmy we trójkę, czyli Art Bardowski, Mariusz Zieliński, ksywa Brainiax i moja absolutnie nieskromna osoba. I nazywało się to High War. Jeszcze raz, jak? High War. Czyli od High Tech War, wiesz. High War. Rozumiem. Hiwar. I ja miałem... No tak. Ja miałem już przygotowaną całą masę Bo zapomnij tego już. I problemem tam było to, że ja też to opowiadałem gdzieś już, że bardzo się skupialiśmy nie na samej grywalności, ile na tym, żeby to jak najbardziej atrakcyjnie wyglądało. Na technikalia. Jednocześnie grywalnym. Tak, ale to miały być takie smaczki, wiesz. Takie, że jak ktoś w to gra i dostrzeże, to sobie pomyśli, o kurde, nie? Takie ale to rzeczy, wtedy już chyba miałeś jak 1200, nie? Bo to na 500 nie miało chodzić. Tak, wtedy już miałem 1200. Tak, wtedy już miałem 1200, ale nasze pomysły i te rzeczy, które prosiliśmy Brainiaxa, żeby zaimplementował, spowodowały, że zrobił się taki burdel w kodzie, że ten temat gdzieś odpuściliśmy i on przez jakiś długi czas był w ogóle nieruszany. Aż w końcu pojawił się temat Tridonisa, ale ja chyba już wtedy studiowałem w Akademii Marynarki Wojennej i niespecjalnie mogłem uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, więc jeszcze wcześniej była tam sytuacja z Optimusem. Ja pamiętam, że tam jeszcze do tego Optimusa jeździłem. Spotykałem się z panią kompozytor z Optimusa, odpaliłem jej trackera, ona zrobiła takie oczy, że ona nie potrafi tak zaawansowanych programów używać. Ale wróćmy jeszcze do Cytadeli. Okej. Bo ja mam do was, mam odpowiedź na pytanie, które bardzo was zajmowało w wywiadzie z Kane'em i Sartem. I naprawdę jestem zdziwiony, że chłopaki nie pamiętali, dlaczego obijamy się o ściany w Cytadeli. Czyli moje pytanie, no to co mnie irytowało po prostu. Mnie też to irytowało strasznie. Dlatego pamiętam, że spotkaliśmy się kiedyś we trójkę, ja, Art i Kane, i próbowałem chłopakom przemówić do rozumu, że słuchajcie, nie robimy tego, to jest bez sensu, to tracisz całą przyjemność z gry. Na co Kane spojrzał na mnie i powiedział: słuchaj, a jak tak będziesz z bańki napierdzielał cały czas w ścianę, to długo dasz radę? Ja mówię, wiesz co, to ma sens. I w ten sposób zostało napierniczanie w ścianę. No bo jeżeli w realnym życiu, staraliśmy się zachować chociaż odrobinę jakiegoś tam realizmu. No dobra, ściemniam. Ale to był powód, dla którego Kane powiedział, że on tego nie zmieni, ponieważ w realnym życiu, jak rąbniesz łbem w ścianę, to też energii ci ubywa. Ale wiesz co? Znowu przygotowując się, robiąc jakby research przed tym wywiadem, kilka dni temu oglądałem jakąś recenzję jakiegoś gościa, chyba użytkownika PC, który grał sobie na emulatorze w tą grę. I wiesz, że on też zwrócił na to uwagę? Właśnie on to tak tłumaczył, że autorzy najwyraźniej chcieli dodać grze realizmu. I tak tłumaczył te ściany. Ja mówię, gdzie to realizm? Ale no teraz, gdy to wytłumaczyłeś, to ma sens. Tak. Wiesz, my przykładaliśmy niesamowitą uwagę do realizmu. Wybudowanie takiego okrętu X-16 to jest miliony kredytów Guldanowi w dupę w ogóle. Zwłaszcza, że ten X-16 na tej orbicie wybucha w absolutnie spektakularnym akustycznie wybuchu w próżni.
Także No właśnie, gdzie nie powinno być nic słychać. realizm. A wy się dziwicie, że jak walniesz w ścianę, to co cię zamroczy na chwilę. Nie, ale rzeczywiście teraz tak wracając na poważnie do tego tematu, no to rzeczywiście to było głupie, nie? Ale po to 25 zabijało latach trochę tą grę, jednak mówię, Kane dał się przekonać. zostało załatane. Ale Tak, Ale tak, wiecie tak. co? Ale zwróćcie uwagę, ile ludzie o tym mówią, o tym waleniu łbem w ścianę. Znaczy właśnie ja Wszystko myślałem, że ja byłem jakby prowodyrem tego. Nie, A gdziekolwiek nie zauważyłem, żeby ktoś jeszcze o jakimiś tym pytaniami wspominał. albo z czymś, dlaczego napierniczacie łbem w ściany, nie? No ale generalnie ani chyba w żadnej innej amigowej grze tego typu, ani w PC-towej tego nie było rozwiązania. No dlatego tak to ludzi dziwi, nie? Nie. Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie tego nie było, ale fajne, bo to jest jakiś taki. To jest coś, co Wyróżnik. też Odróżniało. Nie? Ja teraz Znaczy, będę starał się teraz. bo to była ewolucja, tylko głupia. Tak. No bo gdzieś tam w jednym z wywiadów, chyba w Nerdach nocą, czy gdzieś tam też usłyszałem, że już jakby po tym Tridonisie, pozdrawiamy, po tym Tridonisie gdzieś tam założyłeś jakąś firmę, robiłeś jakąś muzykę nawet do, nie wiem, czy muzykę, czy jakieś efekty SFX nawet do filmu Chłopaki nie płaczą. No i moje pytanie jest takie, czy Amiga, bo pewnie już jej wtedy nie używałeś jakby regularnie, ale czy miała choćby jakikolwiek symboliczny wpływ na oprawę filmu Chłopaki nie płaczą? Czy to było już w 100% na PC-cie? To też nie tak i też nie tak do końca. Otóż, ponieważ ta muzyka była ważnym elementem gdzieś tam w tym życiu moim i naprawdę spędzaliśmy dużo czasu na tym, więc jak zrobiliśmy tą Cytadelę, to pozwoliło nam, znaczy mi osobiście, może teraz o sobie będę mówił, pozwoliło mi rozwinąć się tak naprawdę też trochę muzycznie i Amiga w pewnym momencie przestała wystarczać i przesiadłem się dosyć krótko na peceta i podczas tapetowania pokoju mojego przyjaciela Daviego z Aspektu i wypiciu 4 Red Bulli wpadliśmy na pomysł, że chodź, robimy coś razem, jako duet. Nie? No więc tapetowaliśmy jego pokój, a później sobie coś tam dłubaliśmy na jakimś tam trackerze pecetowym i nie wiadomo kiedy nagle z tego naszego duetu zrobił się całkiem fajny projekt. Nazywało się to In Mind i robiliśmy muzykę no taką trochę, kurczę, coś między może Chemical Brothers, Orbital z elementami dzisiejszego, nie wiem, no taką fajną muzykę. Moje klimaty. I ponieważ jak na tamte czasy byliśmy w tym całkiem dobrzy, mając bardzo ograniczony tak naprawdę sprzętowe, mając mało sprzętu, ale udało nam się na przykład wyprodukować, robić wspólnie utwory z Leroyem, z Małgorzatą Walecką, z Grówkojadem, kupę artystów. No a tu zaraz, przepraszam za wtręt Astilaw, ta słynna piosenka tytułowa do filmu, też mieliście kontakt? Nie. To było tak, że któregoś dnia zadzwonił Leroy, w ogóle to też się poznaliśmy, ale i powiedział, słuchajcie chłopaki, bo ja tam trochę odpowiadam za muzykę w takim filmie i tam Olaf robi i coś i no fajnie, byśmy coś zrobili, to co? No dobra, Piotr, przyjaźń. I pamiętam, bo był taki okres, gdzie Piotr, gdzie Leroy mieszkał, też tutaj niedaleko Trójmiasta, dosłownie tam 10 km. Ja go kojarzę z Kielcami. Tak, on potem mieszkał w Trójmieście parę ładnych lat, w Gdyni. I ponieważ miał wersję reżyserską tego filmu, taką
czystą goliznę, to zapakował to, przyjechał do domu moich rodziców. Tam akurat mieliśmy dosyć duży salon. Ja już wtedy studiowałem, więc też w zasadzie nie mieszkałem z nimi, ale usiedliśmy sobie z moimi rodzicami wtedy i oglądaliśmy premierową w ogóle, wiesz, wersję chłopaczą. Chciałbym taką zobaczyć. No i co, no obejrzeliśmy ten film, potem siedliśmy z Dave'im, zrobiliśmy 2 muzyki, pojawiło się to na ścieżce dźwiękowej, która zresztą notabene została spieprzona przez wydawcę, dlatego że te wszystkie utwory nie przeszły przez ostateczny jakiś tam mastering, żeby to tak samo brzmiało. I tyle, nie? Ale generalnie te wasze utwory można usłyszeć na filmie, tylko są zmienione. Czy w ogóle nie przeszły ostatecznie? To było... Nie, one poszły... Ostatecznie one są na pewno są na ścieżce dźwiękowej, nie? Natomiast... Znaczy mówisz o soundtracku po prostu. O soundtracku. Tam był taki moment, bo my specjalnie pod 2 sceny nawet przygotowywaliśmy, ale akurat w tych scenach nie poszła muzyka, więc one wylądowały ostatecznie na tym. Okej. Na soundtracku. No ale zawsze fajne doświadczenie, nie? Do CV. Pewnie, że tak. Słuchaj, no doświadczenia mamy fajne. Któregoś dnia dzwonią do nas z Sony bodajże, z Sony Polska, że Małgorzata Waleska, jedna wtedy to nie wiem, z 5 najbardziej znanych Polaków na świecie, że oni wydają jej płytę, ale tak pomyśleli, że może byśmy coś, że może z tych arii, które ona śpiewa, zrobilibyśmy coś dla ludu. No i faktycznie, no, siedliśmy z Dave'im, to głównie, nie będę ukrywał, Dave'ego robota. Zrobił taką techno wersję, może nie taką czysto techno, ale taką alternatywną wersję pani Małgorzaty Waleskiej. Brzmiło to naprawdę świetnie. Do dzisiaj, jak się czasami w samochodzie włącza, to jestem zdziwiony, że to tak fajnie gra. Także różne, i to różne zostało normalnie jeździliśmy. wydane? To Tak. zostało już wydane, tak? No to bardzo dawno, to, wiesz, to już tego może nie być, bo to gdzieś tam leży na śmietnikach, ale wtedy tak, to zostało wydane. No, dużo takich rzeczy mamy. Kilka naszych kawałków w radiu byś usłyszał na pewno, więc spokojnie. I to zupełny samouk, nie? Zupełnie. No mówiłem, gwiazda, celebryta. Wiesz co, to się tak poukładało, bo po pierwsze wtedy nikt tego nie robił, tak na dobrą sprawę. Druga rzecz, do dzisiaj cholernie ważna, no musisz mieć kontakty. Jakoś nam się te kontakty udało złapać. Też nie ukrywam przez to, że w Trójmiasto, jeżeli chodzi o rynek muzyczny, wtedy bardzo porządnie stało, więc jak znałeś, nie wiem, chłopaków z jakichś kapel ogólnie znanych tutaj, czy nie wiem, czy Blendersów, czy jakieś tam inne historie, to też ci było łatwiej, bo to oni cię gdzieś wysłali, to z kimś cię umówili, to zawsze się mogłeś tego już powołać. I to tak szło. Jak już kogoś poznałeś, w tej grupie zacząłeś funkcjonować, to naturalne było, że jakieś tam tematy do ciebie trafiały. I w pewnym momencie pojawia się taka konieczność, że no, w Trójmieście mieszkając jest bardzo fajnie, ale zawodowo w tej branży to raczej ciężko i trzeba się przenieść do Warszawy. No i wtedy to był moment, w którym Davey pojechał do Warszawy, przeprowadził się tam i mieszka teraz pod Warszawą do dzisiaj. Natomiast ja oddałem się studiowaniu nawigacji i uzbrojenia okrętowego na Akademii Marynarki Wojennej. Czyli cały czas Trójmiasto, jak rozumiem? Tak, ja cały czas Trójmiasto. No okej. No to powiedz jeszcze, kurczę, czym się dzisiaj tak hobbystycznie Czy masz może Amigę, poza pracą używasz zawodową? Czymś zupełnie innym? No właśnie, czy jak ja mam Amigę, ale nie mam jej w domu. Czy jesteś amigowcem? Ja dostałem dalej? Amigę od chłopaków, tych, którzy tą Amigę 500 Mini zrobili, bo jak miał się ten komputer pojawić, to tam dzięki Kosmanowi, ten Kosman dał mój namiar na kogoś z Kocha i tak ktoś do mnie zadzwonił, czy tam porozmawialiśmy, że jest taka opcja, że oni wydają tą Amigę 500 i że szukają fajnych produkcji i czy mogliby wydać Cytadelę. No więc wtedy dołączyłem do tego maila chłopaków.
okazało się, że to jest całkiem... Czyli od ciebie się to zaczęło jakby. Okazało się, że to jest fajny moment na to, żeby odświeżyć to. No i to zrobiliśmy, nie? Czyli tą... Także, ale fajnie, bo tutaj historia także oni się nas jakby pytali zamyka. w ogóle, na jakich warunkach my chcemy wejść do tego i chłopaki się tam zastanawiali, co można byłoby od nich wyciągnąć. Natomiast ja powiedziałem, słuchajcie, mi wystarczy tak na dobrą sprawę. Amiga 500 Ale no właśnie, ale ile? Ale ile? No ile z tego dostaniesz? No bez sensu. No to jak ja się mam, wiesz, o jakieś tam gówniane pieniądze z nimi wypłacać. No ale może nie lepiej procent od Nie, sprzedaży? dajcie mi jeden komputer, tak, ja będę zadowolony. Tylko, I że... chyba wchodzili, że w sumie to jest dobry pomysł i chyba tam z 5 czy 6 tych Amig od nich dostaliśmy za to, że udostępniliśmy. Ale mówimy o tych Amigach A500 Mini. Że Tylko na tym chyba bez klawiatury ciężko tworzyć muzykę, gdybyś chciał tak wejść znowu w te klimaty retro, nie? To już na pewno nie na Amidze, wiesz. Ja parę lat temu, bo ja jestem scenowcem w duszy jednak, cały czas to jest scena dla mnie, to jest ci koledzy, ta cała otoczka jest cholernie ważna. I był taki okres chyba ze 3 lata temu, czy 4 lata temu, że taki nasz przyjaciel Dalton z Jokerów cały czas mi truł głowę, że w ogóle Artur, zrób jakąś muzę, wystaw na kompo, coś. I mówię, słuchaj, kurde, ja 20 lat niczego nie dawałem do żadnego konkursu. Od kilkunastu lat w ogóle praktycznie nie robię muzyki, więc po co, nie? No ale Dalton jak to Dalton, chodź, będzie fajnie w ogóle, zapraszamy do Jokerów, nie? Ale musisz coś zrobić. No i faktycznie była taka sytuacja, że było party znaczy, ciężko mówić o tym, że to jest party, bo to nie jest party, to jest spotkanie starych kumpli, tak na dobrą sprawę, w Katowicach. To jednak jakaś forma party jest, no bo jednak organizujemy sobie competitions, nie? Wiesz, śmieszna sprawa, no, wynajmujesz restaurację, klub w zasadzie taki, który jest przy jednej z głównych ulic w Katowicach. Ludzie z zewnątrz mogą sobie tam wejść, a tam siedzi stała, wiesz, banda 40-latków wspominająca swoje czasy świetności, nie? I coś leci akurat na ekranie. No i idąc za namowami Daltona, wystawiłem tam jeden kawałek. No i kurde, drugie miejsce z 7 punktami straty do wygrywającego wówczas. No to w ogóle zwariowałem, nie? Nigdy takiego wyniku nie osiągnąłem. I proszę, na zwieńczenie kariery, a może właśnie to cię pociągnie, żeby jednak wrócić. No. Ale muszę teraz, bo zgubię wątek. Żeby jednak wrócić. Bo pojawiło się miasto Katowice i ta anegdota z tym sklepem, bo nam umknęła. Ja ją znam, bo też właśnie chyba ją opowiadać w Nerdach nocą, ale nie wszyscy nasi widzowie na pewno Nerdy nocą oglądali, chociaż pewnie podlinkujemy ten wywiad też w ramach uzupełnienia. Ale opowiedz tu jeszcze raz, bo to jest fajne. Skąd się wziąłem w Katowicach? Otóż mój ojciec pochodził z tamtych stron i raz na jakiś czas zdarzało się, że jeździłem tam w odwiedziny po prostu do rodziny mojego ojca. I to było jak naprawdę parę tygodni po tym, jak Cytadela się pojawiła w sprzedaży. Idę sobie ulicą w tych Katowicach. Patrzę, jest sklep komputerowy, witryna, a na witrynie Cytadela rozstawiona, nie? Mówię, wow! No i fajnie byłoby, kurczę, się dowiedzieć, jak mu się to sprzedaje, nie? No i wchodzę do tego sklepiku komputerowego. Jest lada, pamiętam, dzisiaj za tą ladą jakieś tam dyskietki, gry, i taki wielki, kurde, Ślązak, taki naprawdę, taki nabity jebaniec. I ja podchodzę tam do niego. Teraz wyglądam w miarę normalnie, ale uwierzcie mi, za nastolatka ja byłem chudym gościem. Ja znaczy jest twoje zdjęcie w ACS-ie, ale być może zresztą na przebitkę tu wrzucić jakieś z tamtych stron, z czasów. Tak, okay. Tak, jest. To wiemy, jak wyglądałeś, przynajmniej ci, co wtedy czytali ACS. Podchodzę do tej lady, patrzę na tego gościa i mówię, dzień dobry, proszę pana, jeżeli jest taka możliwość, chciałbym się
dowiedzieć. A nie, jeszcze wcześniej, bo to też jest dosyć istotne, bo to buduje ten. Ja podchodzę, tam się rozglądam i on tak stoi nade mną. Wiecie, są takie obrazy, które do końca życia z wami zostają, nie? I jednym z tych obrazów jest właśnie ten wielki facet, który stoi nade mną i mówi: co, synek? No więc ja do góry i mówię, że chciałem się dowiedzieć, jak tutaj Cytadela się panu sprzedaje. O co? No, bo jestem jednym z twórców tej gry i tak interesuje mnie, czy jest od z twórców. Spierdalaj. Jestem ciekaw, czy Ślązak... Jak co, to pozdrawiamy. Może nie to by było ciekawe. Pozdrawiamy Ślązaka. Spojrzałem na niego, wiedziałem, że nic więcej od niego nie wyciągnę, nie? Zatem kazał mi iść, no to poszedłem. Nie, ja podejrzewam, że jak ty się tak rozglądałeś najpierw po sklepie i to wiadomo, co on może miał za myśli już, nie? Że może przyszedł coś... Tak, że przyszedł tutaj... jest jeden taki niuansik mały. Ja w tamtych czasach słuchałem metalu. Miałem długie włosy, czyli w ogóle odwrotnie, nie? Ubierałem się zgodnie z tym, wiesz, z tym kanonem metalowców, czyli jakaś katana jeansowa albo... Glanów akurat nigdy nie lubiłem, ale właśnie takie, wiesz, te spodnie takie, wiesz, katana i wchodzi ci taka, kurde, wiesz, taki mop do sklepu i ci się rozgląda, co tutaj, wiesz, ogarnąć i ci próbuje wmawiać chłopak, wiesz, no kurwa, twórcą gry. Twórca. Ej, śmierdzielu, w ogóle dupy mi nie zawracaj. No ale pewnie... No tak. Z jego tak na poważnie to pewnie się inaczej, tak to jest... nie sprzedawała aż, chociaż mieliście dobre wyniki, bo tam pokazywał Kane, że 1500 sztuk, to i tak chyba jak na to piractwo, co wtedy było, całkiem nieźle, bo ona pewnie już za parę dni po wydaniu była na giełdzie, nie? Tak, znaczy ona wcale nie była tak szybko na giełdzie. Ja kupiłem oryginał. Ona na giełdzie pojawiła się po miesiącu chyba dopiero. O, to faktycznie nie tak szybko. A to jest... Tak. A to jest... A zawsze była prędzej niż wydanie. Nie, no tu się nam akurat udało to zrobić normalnie. To nie tak, że wiesz, jak wchodziłeś, kurde, na Grzybowską, mogłeś kupić film przedpremierowy z polskim dubbingiem już, nie? Jeszcze w Stanach go, kurwa, nie ma, bo nakręcona reżyserska wersja, a w Polsce już właśnie, dubbingiem jest, nie? I podobnie z grami było. To nie, to tutaj było fajnie, bo znowu wrócimy do naszego przyjaciela Daltona. To jest chłopak, który jest absolutnie świetny, jeżeli chodzi właśnie o programowanie, o wymyślenie. Zresztą do dzisiaj on funkcjonuje na scenie i w grupie Joker. Praktycznie na każdym party wystawia jakieś rzeczy. Teraz w ogóle też powygrywali coś chłopaki na jakichś spektrumowych party. I ponieważ wiedzieliśmy, że Dalton lubi się bawić w takie rzeczy, to Kane zlecił mu złamanie Cytadeli testowe. Tak. To było tak, że Kane wymyślił zabezpieczenie. Ono opierało się chyba o jakieś, o ile dobrze pamiętam, o jakieś sektory na dysku. Czyli były, wydaje mi się, ja mogę teraz nie być precyzyjny, bo nie pamiętam tego, ale wydaje mi się. Ale raczej tak, bo ona nie miała kodowych zabezpieczeń. Ona się odwoływała, chyba ostatnie dwa sektory na dysku były uszkodzone celowo. I ona się odwoływała, że sprawdzając chyba, czy one są uszkodzone. Jeżeli były uszkodzone, to gra była oryginalna i to szło. Znaczy... I Kane... To podobne zabezpieczenie miało PlayStation 1. Czyli Kane wyprzedził epokę. Nie pierwszy raz. I daliśmy to Daltonowi do złamania. I Dalton złamał to w czasie powyżej 20 minut. Więc wiedzieliśmy, że jest dobrze. O kurde. No tak, bo nie złamał tego w 2 minuty. Że jest bez szydery, nie? 20 minut dla Daltona na złamanie gry. Tak, to jest akceptowalny kurwa wynik. Idziemy z tym w świat.
No i też nie I wiem. faktycznie Cytadela pojawiła się na giełdzie chyba z miesiąc potem dopiero, miesiąc po premierze, też. ale ludzie i tak kupowali oryginały i to było w ogóle śmieszne, nie? Tak, Zwłaszcza, że to czuć było. No ja sam nawet to kupowałem wyglądało oryginał, bo fajnie. Zresztą, jakoś no. ta gra była... Tak, design samego pudełka mnie ciągnął, a poza tym ja takim maniakiem tych gier 3D byłem, że tutaj chciałem też jakby wspierać ten rynek i... O, mamy oryginał Cytadeli. To jest oryginał gry Cytadela w stanie absolutnie idealnym. Weź tak bardziej do kamerki. Wiesz co, tylko może tak, ja wyłączę tu światełko. Tak O. Mhm. Tylko Ale nie to tak będzie tego nie widać, widzimy, bo... ja widzę to w tym Ale 4:3 będzie widać. Mhm. Ale będzie No, widać. super. No. Ja to zeskanuję, mogę wam zeskanować, zrobicie z tego przebitkę na przykład. No tak. Mamy. Ale to mamy chyba jeszcze od chłopaków tam. Pudełko, nie? I w pudełku była licencja. License to kill. Mogłeś tutaj sobie wpisać, jeżeli miałeś problem z grą, to co tam się działo i wysłać nam i naprawdę to czytaliśmy. I wysłać pocztą. Tak. Dyskietki. No i tyle, nie? I ludzie kupowali dlatego, że to właśnie tak wyglądało, a nie jako dyskietka w folii zgrzana z karteczką i No mi się wydaje, że tak, dużo narzekaliście i nie bezpodstawnie na tego waszego wydawcę, ale tutaj chyba stanął na wysokości zadania, jeśli chodzi o jakość wydania, nie? To tutaj akurat nie można do ale niego wiesz mieć. co, to też... Ale to też nie jest kwestia wydawcy. Ja pamiętam, że Art Bardowski się na to uparł. Powiedział my way or highway. Albo wydajemy to... Tak. Art mówił, że nawet on tam design tego robił. Tak, to jest grafika Arta. Ona troszeczkę inaczej miała wyglądać, bo z tego co pamiętam, pierwsze wersje grafiki nie było tego czarnego tła tutaj, tylko było takie... takiej blachy, takiej kwasówki, wiecie. Ogólnie, nie wiem czy na polski rynek i na zachodni wyszły dwie różne wersje okładki, bo na tym serwisie Mobi Games masz dwie różne okładki, też damy na przebitkę, bo istnieją dwie okładki jakby tej gry. Istnieje więcej okładek, ponieważ tak. gra została wydana również na zachodzie. Za granicą. Tak. No właśnie mówię, że ona była na zachodzie, hitem sprzedaży we Francji, tak, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech się bardzo dobrze sprzedawała i ani grosza z tego. To jest osiągnięcie. No właśnie i teraz pytanie już takie chyba zamykające cały temat. Powiedz mi, skąd się wziął ten Arrakis? Kto wpadł na pomysł Arrakisa i jak to z twojej perspektywy też wyglądało? Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że ja byłem za tym, żeby Arrakis to wydał. Nie wiem dlaczego. Wtedy, w momencie, gdy już przekroczyliśmy pewien taki poziom produkcji, gdzie wiedzieliśmy, że okej, mamy bliżej niż dalej, zaczęliśmy szukać wydawcy. Przez moment chyba nawet myśleliśmy, czy przypadkiem byśmy sami tego nie wydali, ale doszliśmy do wniosku, że my się na tym nie znamy. Nie mieliśmy niestety wtedy pojęcia, że ten nasz wydawca też się na tym nie zna, więc poszliśmy do Arrakisu. Wydawało nam się, że to idzie w dobrą stronę, czyli my robimy to, co mamy do zrobienia, Arrakis ogarnia to wydawniczo i dystrybucyjnie. My z tego, pamiętam, mieliśmy całkiem ładny procent. Dzisiaj chyba nie dostają twórcy aż takiego procenta, no ale ponieważ Arrakis też został oszukany przez firmę Black Legend, z którą podpisał umowę na dystrybucję Cytadeli poza granicami Polski, no to nam też jakby z tych pieniędzy niespecjalnie dużo przyszło. Sądziliśmy się z Arrakisem o wpływy z polskiego rynku, wygraliśmy to. Natomiast była na etapie wyboru wydawcy, była alternatywa, to była firma Seven Stars i z jakiegoś powodu ja nie chciałem i nie chciał
jeszcze chyba Radek. Może dawał gorsze Nie wiem, warunki. któryś z nas. Wiem, że A szkoda. generalnie No generalnie podzieliliśmy się na na dwie pewno grupy. by było, znaczy na pewno. Dzisiaj można gdybać, ale Seven Stars, o ile No. pamiętam, wydał na Właśnie. przykład Kajko i Kokosza, Tak, który tak, to był raczej największym chłopacy hitem sprzedażowym z gier amigowych Tak, w tak, Polsce, tak. a Arrakis chyba wydał tylko Cytadelę i nic wcześniej, ani nic później, nie? Czyli to był taki strzał w ciemno trochę, taki Nie. debiutant. Tak, że jakby taki myk. Arrakis wydawało Wydawało coś, a to nie programy. kojarzy, Nawet tak, ale to nie były gry. Ja też. Był na przykład taki edytor tekstu, który nazywał się Leto. Aha. O, nie kojarzę nawet. Ale On co, był nie, napisany tytuł kojarzę. Też chłopaka z Trójmiasta. Tak, on też przez chłopaka z Trójmiasta, Black Conrad, on miał ksywę, o ile dobrze pamiętam. On napisał właśnie ten edytor i też sprzedał w Arakisie i on mówił, że Był jemu się zadowolony. współpraca z Arakisem całkiem spoko. Tak, no więc skoro ty jesteś, Konrad, zadowolony, to my też tam pójdziemy. Nie było to najlepsze biznesowe rozwiązanie. Ja na przykład oglądałem wywiad na tym kanale Szafa z grami, tam z założycielem Seven Stars, no i facet rzeczywiście taki konkretny, więc tutaj raczej wróżyłbym, że byłoby zdecydowanie Może lepiej. to nas Ale to przestraszyło oczywiście można trochę. gdybać. Ale wiesz co, rozwiń tylko proszę Cię jedną kwestię. No. Rozwiń jedną kwestię, która mnie teraz strasznie zaciekawiła. W jakiś sposób oszukali Arrakis na zachodzie, że Wy nie mieliście z tego kasy? O co tam chodziło? Co to za myk? W taki, że po prostu Arakisowi nie płacili za sprzedaż produktu. Aha, czyli taka ordynarna, chamska... Hamowa. Wiesz, może sprzedało się z 5000, a Hamowa. powiedzieli, że sprzedali Co, Arrakis 50 nie podało ich sztuk, do sądu? albo coś takiego, nie? Nie, w ogóle w dupie to mieli. Oni się nie tłumaczyli. Nie mam twojego płaszcza i co mi zrobisz? I co mi zrobisz? Wiesz, No dobra, no ale co, ja- oni ich nie sądzili? Ja podejrzewam, że to w ogóle, że ten Black Legend, No bo wiesz, na logikę myśląc, jeżeli Wy wytaczacie proces Arrakis, no to Arrakis powinien wytoczyć proces im, nie? No tak to powinno wyglądać raczej. zakładasz, że Arrakis to profesjonalne przedsięwzięcie było. No ale wiesz, To no byli jeżeli- tacy sami no to chłopacy musiał być młodzi, jak rzeczywiście i jakiś- twórcy No Cytadeli. No, Pewnie, tak dokładnie tak domyślam samo. się. Tak, tylko oni sobie wymyślili, bo to dokładnie tak było. No, oni może byli starsi od nas tam, o kurde, nie wiem, 3-4 lata, nie? Ale wiesz, no, No ale wiesz, no jeżeli ktoś ode mnie chce kasę i mnie sądzi, no to ja już sądzę tamtego, no bo jakby logicznie, nie? No, tylko że no nie wiem, ja no, podejrzewam, to rzeczywiście że my- jakieś cymbalstwo, nie? ja podejrzewam, że Arrakis kiedyś na początku był spółką, potem jeden z tych wspólników odszedł i Oskar prowadził ten Arrakis do końca i my go chyba tak przetargaliśmy po tych sądach, że on już miał wszystkiego dosyć. Ja wiem, że on dzisiaj... A on już był wymęczony. Tak, wymęczony. On dzisiaj jest naukowcem chyba. Zresztą ostatnio gdzieś tam wpadliśmy na siebie, przybiliśmy sobie 5 i tyle. No już ty dajesz Nie, się ale sprawdzę. wiesz, poza tym Remik też pamiętaj Wiesz, realia jakie były. My nie byliśmy wtedy w Unii nigdzie i gdzieś tutaj z lat 90. masz po międzynarodowych sądach ciągać tak, no firmę tak, zagraniczną, no tak, nie? To nie jest tak, też tak. tak. No. wiesz, to jest No tak, jak tak. dostawca, No tak, bo dzisiaj mamy narzędzia do tego. jak biały dostawca pizzy przyjeżdża na Bronx, nie? Ty patrz, można dać w pierdol i No tak. jeszcze zeżresz. Nie? To jest na takiej zasadzie. No tak, I my no byliśmy takim właśnie dostawcą pizzy. Czyli zróbmy coś, sprzedajmy to na zachód. No tak. No. Ale wiesz, my nie byliśmy jedyni, których Black Legend w ten sposób zrobił, ponieważ Black Legend również był wydawcą na zachodzie za Żelazną Bramą. I jak rozmawiałem ze Skorpikiem na ten temat, to już po latach oczywiście teraz, nie, to dokładnie tą samą historię mieli, czyli oni sprzedali prawa, czy tam dali prawa Black Legend do wydania tego na zachodzie. Black Legend to wydawał na zachodzie, ale zero kasy.
Nie rozliczał się. Tak, nie rozliczał. I z ciekawostek kiedyś Kane mi opowiadał, że na jakiejś konferencji spotkał gościa, który był szefem Black Legend. I poszedł do niego, wiesz, się przedstawił, powiedział, że jest podobno taki delikatny kwasik, na wódkę nie poszli, nie? Wiesz, z tej raczej. perspektywy, bo tak jak rozmawialiśmy z Szymonem Ulatowskim, szkoda, to on inaczej straszne się to. rozliczał, nie? Jemu dawali z góry na przykład tyle i tyle, parę tysięcy tam, no wiadomo, na Lambo nie było, ale dostał. A sami I robili... co oni już potem sprzedali, go nie obchodziło. No może to było mniej korzystne pozornie, ale coś miał na starcie. Być może jakby Arrakis od razu wziął od Black Legend tyle i tyle funciaków, rozdzielił między was, to było lepsze niż liczyć na to, że tam ze sprzedaży dostaną tantiemy, nie? Ale dzisiaj mądry Polak po szkodzie. Tylko, że my dzisiaj rozmawiamy o tym, No, ale to też gdybanie. z perspektywy osób 30 lat starszych. Wtedy my myśleliśmy, że inaczej, my wiedzieliśmy, że my mamy świetny produkt jak na tamte czasy i niewiele tak naprawdę mogło nam podskoczyć. Tak było. Przynajmniej tak się okłamywałem. Więc mając taki produkt, wyobrażasz sobie, że rynki światowe stoją przed tobą otworem, a ty po prostu wsiadasz i lecisz tą autostradą w ogóle do pieniędzy, nie? Polski A ID nagle się Software. okazało, że to tak nie było. Tak. Tak, bo to tak zalatuje tym, no. Wiesz, Polski ID Software. w ogóle ja z Artem chcieliśmy swego czasu po Cytadeli już po Cytadeli chyba, założyć swoją własną firmę taką wydawniczą. Już nawet mieliśmy taką, wiesz, taką planszę, która zawsze na początku przed grą, tak jak wchodziło, nie wiem, Activision, czy coś, czy tam EA Sport, nie? No to było tam też zrobione takie nasze, nie? Tylko kurwa gier nie mieliśmy do wydania. Więc postanowiliśmy. No, słuchaj, jest taka gra, chłopaki mówili o niej, Blix, i to był pomysł na to, żeby tego Blixa wydać. To była bardzo fajna, logiczna gra. Zresztą chętnie bym ją dzisiaj zagrał. Ucieszyłem się, jak się dowiedziałem, bo nie rozmawiałem z chłopakami w ogóle na ten temat, jakoś nie wpadłem. Tak, w naszym wywiadzie tam był podlinkowany. Tak, że do Blixa można sobie pograć. Ta wersja przeglądarkowa. To była fajna, taka logiczna gra, na której się można było trochę powkurzać, trochę I to był plan na wydanie pod szyldem Albion. Tak to się miało nazywać. Albion. No tak. No oczywiście nie muszę mówić, że logiem był miecz, nie? Taki piękny, narysowany przez Arta. No tak. Okej. A masz jeszcze gdzieś to może przebitkę byśmy zrobili. No, absolutnie nie mam, ale może Artę miał znajdź sobie dowolny miecz intro. na niebieskim tle z gradientem od jasno-niebieskiego do ciemno-niebieskiego i to będzie logo Albion. Znaczy... Aha. Wiesz, tak, gdybyśmy mieli trochę więcej wiedzy, trochę więcej obycia nawet takiego, wiesz, europejskiego, światowego, to pewnie byśmy coś zrobili innego. Znaczy, byśmy dalej poszli w game dev i może byśmy coś jak CD Projekt skończyli, ale tak nie zrobiliśmy i mamy dlatego CD Projekt. Każdy z nas zajmuje się czymś innym. Art był architektem, teraz wrócił do game devu. Kane tam cały czas swoje tłucze. Ja nie robię muzyki. Dobra, co chcesz powiedzieć naszym widzom na koniec, bo tu już dobiegamy do 2 godzin, więc może masz jakieś przesłanie, pozdrowienia czy cokolwiek. Naprawdę? Słuchajcie, bawcie się, no kurde. Żyjcie zdrowo. Jak gdzieś mnie spotkacie na party, to podejdźcie. Ja naprawdę jestem normalnym gościem, zwłaszcza jak przyjdziesz z piwem. Okej. Znaczy nie wydaje mi się, jestem pewien. Robicie bardzo fajną robotę. Robicie coś, co według mnie jeszcze kilka lat temu nie miało w ogóle prawa funkcjonować, czyli wracacie do retro, do nostalgii i przedstawiacie to w taki sposób, że on jest zjadliwy dla współczesnego widza. To jest trudne.
bo I taki był cel. wiesz co, tak, bo jeżeli na przykład ja dzisiaj z wami rozmawiam na temat Cytadeli, czy jakichś innych produkcji, czy nawet programów, których wtedy używaliśmy, to one dla mnie znaczą zupełnie coś innego niż dla osoby, która dzisiaj ogląda na przykład ten materiał, nie? Bo to jest gdzieś Zdecydowanie, tak. życia, to są jakieś kotwice, które kojarzą ci się, jak usłyszysz jakiś kawałek jakiegoś, wiesz, utworu, wracasz głową do tego swojego zakurzonego pokoju na gdyńskim Obłużu, nie? To są te emocje i mi bardzo fajnie się o tym rozmawia, zresztą zauważyliście, bo klepię cały czas. No tak, tak. Natomiast przedstawienie właśnie tego ludziom, którzy wtedy nie uczestniczyli w tym, tylko albo chcą się dowiedzieć, jak to drzewiej bywało, albo też ciągnie ich w tamtą stronę nostalgia, jest trudne, a wam się to udaje i zajebiście i fajnie. No generalnie To też super. jesteśmy zdziwieni, że w ogóle dużo ludzi właśnie, nie amigowców, nie byłych ludzi z tamtych czasów, tylko ludzi jakichś świeżych nas ogląda, Dołącza do nas. czego się w ogóle nie spodziewaliśmy. No ale to już tam na marginesie. No, ale fajnie, że tak jest. Tak, no. słuchaj, no przecież cała ta akcja na przykład z tymi naszymi corocznymi spotkaniami grupy przyjaciół, no, to spotykaliśmy się gdzieś tam, czy w Katowicach, przyjeżdżało nas wtedy, nie wiem, 20 osób, 20 parę, spotykaliśmy się na Pixel Heaven, po prostu w Warszawa, każdy może przyjechać, więc w dupie z tym Pixel, my i tak siedzieliśmy tam pod tymi parasolami i spędzaliśmy tam 2 albo 3 dni w swoim towarzystwie, tak na dobrą sprawę. Ale też u ciebie w Gdańsku było, nie? Na Retrokompie też fajne imprezy. A, Cloud Error. Na przykład chyba Nerdy nocą były w ogóle nagrywane w Gdańsku, nie? Kaja przyjechała specjalnie. No może nie specjalnie, ale udało nam się porozmawiać. A teraz, tak kończąc tą myśl, ostatnio przenieśliśmy to spotkanie z Katowic do Łodzi, ponieważ restauracja, w której zawsze się spotykaliśmy, nie wytrzymała COVID-u. Spotkaliśmy się w Łodzi i w pewnym momencie wyszliśmy sobie zrobić wszyscy okolicznościowe zdjęcie i się okazało, że nas tam jest ponad 200 osób. O, no proszę. Ze spotkań kilkunastu, kilkudziesięciu kumpli po latach, nie? To przyjechał jeden, to przyjechał drugi, to ktoś zobaczył zdjęcia, to ktoś zobaczył jakąś produkcję, no bo jednak zostało to competition w ramach tych naszych spotkań jako nieodzowny element. I w tym roku w Łodzi było ponad 200 osób. I ta impreza. No to już nie spotkanie w restauracji, tylko wręcz w sali weselnej, można powiedzieć. Nie, no w tej chwili był wynajęty basecamp cały tam w Łodzi, włącznie z noclegami, więc kto chciał od razu mógł tam na miejscu sobie mieszkać na Party Place. Ja zdecydowałem, że jednak zrobię to poza Party Place, to jest dużo bezpieczniejsze. I fajnie, no jest powrót, jest zainteresowanie właśnie tym retro. Szczerze niezrozumiałe dla mnie zupełnie, bo ja zawsze patrzyłem bardziej w ten nowszy. Przyszłość. Tak, w przyszłość, a nie w przeszłość. I szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem zajawki takie bardzo retrowe, ale poznałem ludzi, którzy siedzą w tym naprawdę bardzo głęboko i są świetnymi specjalistami. Na przykład Alt z Wrocławia, masz problem z Amigą, słuchaj, wysyłasz Altowi, wraca ci komputer zrobiony, nie? No tak. No i ja ci dodam nawet, że my tutaj tworząc ten kanał. Dokładnie. My tworząc ten kanał poznajemy coraz to nowych ludzi i jestem w szoku, wiesz, nad ich poziomem, na przykład chłopacy tutaj z Bydgoszczy, z tego CS Lab, no kurde, czapki z głów dla panów, nie? Czy gdzieś tam znaleziony Szymon Ulatowski z jego ubekiem, nie? No też jestem dumny. Generalnie, człowiek, do dzisiaj się przyjaźnimy. Nie odkryję tu Ameryki, ale no Amiga dużo ludziom dała, tamte czasy dużo ludziom dały i naprawdę dużo talentów i bardzo, że tak powiem, no nie wiem, mistrzów w swojej dziedzinie z tamtego środowiska wyszło. Tak. Ja to u Kai, z Kają jak rozmawiałem właśnie w Nerdach nocą, to powiedziałem coś i ja uważam, że to jest
prawda, my wtedy działając w tych postkomunistycznych czasach, nie mając pieniędzy, w naturalny sposób kształtowaliśmy swoją wyobraźnię, kształtowaliśmy to, że wiesz, nie baliśmy się tego sprzętu, kreatywność to w ogóle na zupełnie innym poziomie niż dzisiejszych nastolatków i to było fajne. Właśnie przez to, że nie mieliśmy kasy, nie mieliśmy technologii, nie mieliśmy internetu. Tak. Trzeba było... Przez te czasy. No i też... Tak, bo one nas nie rozpieszczały. Czasy miały swoje takie plusy. Może niekoniecznie plusy dla wydawców gier, ale powiedzmy były takie plusy, że nie wiem, chłopak w wieku lat 16 mógł mieć Light Wave'a, którego na zachodzie musiałby kupić za $1500, a tu miał za 2 złote, więc mógł działać i się uczyć. No to piractwo też trochę w sumie tak trochę uratowało. Tak, przyczyniło się, jakby nie mówić. Tak. No. Pewnie, że tak miałeś, ponieważ państwo, w którym mieszkaliśmy, miało absolutnie w głębokim poważaniu własność intelektualną, to nikt nas nie ścigał, nikt nie zamykał giełd komputerowych i mogliśmy sobie dowolnie testować różne narzędzia, wybierać to, które najbardziej pasowało tobie do tego, w jaki sposób działasz, pracujesz i szło się dalej. Potem już oczywiście, jak się zmieniły czasy i ktoś dalej szedł tą ścieżką, no to już kupował oryginalne wersje, zwłaszcza, że pozwalały mieć jakąś tam, ale od czegoś trzeba było zacząć. Dokładnie. No tak. Kurde, no Lightwave, nie? Program za miliony monet, u Arta Bardowskiego, kurde, na 500 liczył. Ale dzięki temu jakie intro mamy. Do intra. Ale wiesz co, to jest śmieszne, bo tak na dobrą sprawę my sprzedawaliśmy grę, teraz sobie tak uświadomiłem, zrobioną w ogóle na pirackich patentach, nie? No takie czasy. A jaka inna gra w Polsce była robiona na oryginalnych patentach? Można zadać pytanie. Wtedy to było absolutnie normalne, nie? No. Jak sobie uszyłeś, tak potem chodziłeś, nie? Dzisiaj wiesz, się zakrzyczeli, ale teraz, tak jak sobie zdaję sprawę z tego, to co, no wszystkie sample to miałem albo zarąbane od kogoś, albo skądś tam. No przecież pierwsze prawdziwe sample, które ja sobie kupiłem, to już jak byłem w akademii, to 98, 9 rok może. Oprogramowanie, wszystko darmocha. To, że ktoś tam sobie krzyczy $2000 za Lightwave'a, to se wydawaj, nie? Bardzo darmo. Będę w 109 za chwilę też będę miał. No, czyli tak naprawdę wszyscy byliśmy piratami, złodziejami. To są takie ostre słowa. Nie mieliśmy innych możliwości wtedy. Nie było wyjścia, no pewnie. Nie, no ja myślę, że no takie były czasy. Wiem, dzisiaj każdy... Ale wtedy były zupełnie inne czasy i nikt na to nie patrzył. Przecież my jak wydaliśmy grę, to ja nie wiem, chyba dopiero jakoś chwilę przed wyjściem Cytadeli my w Polsce mieliśmy tą pierwszą ustawę o prawach autorskich. Tak, 94, ale słuchaj, no wspomniałeś tutaj, powiedzmy, że gdybyś inaczej poukładał swoje życie, może dziś był jak szef CD Projektu, a każdy, kto trochę zna historię, to wie, co robił szef CD Projektu w tamtych czasach, nie? Oczywiście, że tak. Także każdy działał na giełdzie, no i takie były czasy. Tak. No takie były czasy, dokładnie. Ja tutaj nie mam z tym problemu. Właśnie zastanawiamy się, czy gdybyśmy coś zrobili inaczej, albo czy gdyby były inne realia, to dzisiaj byśmy robili coś innego, czy gdybym innych wyborów dokonał, to w którym miejscu bym był w życiu. Ja powiem szczerze, że ja chyba nie żałuję żadnych wyborów, których dokonałem. Dziękujemy za rozmowę. Trzymajcie się, bardzo dziękuję. Życzę wszystkim fajnego weekendu i nie uśnijcie, jak już to w końcu będzie opublikowane. Faktycznie trochę gadaliśmy długo. No i pozdrawiam Kejna i Arta. Trzymajcie się.
Dziękujemy za wsparcie na Patronite.